wieczór Państwu. Mamy dzisiaj dokładnie 10 maja 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 89. odcinek NT Live, Nordic Triget Live. Kłaniam się nisko wszystkim Państwu. Bardzo się cieszę, że w ten piękny majowy wieczór zgromadziliście się przed komputerami, przed urządzeniami mobilnymi i zdecydowaliście się spędzić właśnie kawałek dzisiejszego bardzo pięknego wieczoru w towarzystwie gości NT Live i oczywiście w towarzystwie moim i zespołu, który przygotował dzisiejszy odcinek. Drodzy Państwo, jak zwykle kłaniam się nisko wszystkim naszym współorganizatorom, wszystkim naszym partnerom. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, że jesteście z nami, bo dzięki temu, że wspólnie organizujemy wydarzenia w NT Live, wspólnie tagujemy odpowiednie osoby, instytucje, zwracamy uwagę w profilach mediów społecznościowych na konkretne linki, to wtedy w algorytmie Facebooka jesteśmy oczywiście bardziej widoczni i możemy docierać z coraz to większymi zasięgami do naszej społeczności ratowniczej w Polsce. Jak się okazuje, nie tylko, bo słuchają nas widzowie i z Polski, i z Niemiec, i z Norwegii, ze Szwecji, z Danii, z Wielkiej Brytanii, za co ogromnie Państwu dziękuję. Można nas znaleźć oczywiście na naszym Facebooku, jesteśmy na YouTubie i można nas posłuchać na platformie Spotify i zachęcam Państwa do tego, żeby zaglądać do tych miejsc, korzystać, słuchać i być na czasie, bo jak się dzisiaj okaże, dzisiejsza audycja właśnie jest bardzo na czasie w stosunku do tego, co będzie się działo za kilka dni w Polsce, dokładnie w Grudziądzu. Wszystkim partnerom wydarzenia uprzejmie dziękuję. Będą się dzisiaj te osoby, te profile wyświetlały na naszym ekranie, tak więc mam nadzieję, że nikogo nie zabraknie i wszyscy ci, którzy nas wspierają, są dzisiaj z nami i będą nam kibicować, a szczególnie kibicować będą dwóm przedstawicielom zespołu organizacyjnego 9. Naukowego Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego, które już za kilka dni rozpocznie się w Grudziądzu. Pierwszy gość jest to pan magister Piotr Szwedziński, ratownik medyczny, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego w SPZOS w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu oraz asystent w Katedrze i Zakładzie Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach. Nasz gość jest, należy to podkreślić, członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Natomiast, drodzy Państwo, drugim naszym gościem, którego chyba niekoniecznie muszę przedstawiać, bo już w naszej audycji był, ale oczywiście należy to zrobić, jest pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9. Sympozjum Naukowo-Szkolnego Sympozjum Ratunkowego. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Zakładu Ratownictwa Medycznego w Akademii Śląskiej. Naturalnie pan profesor Nadolny jest również dyrektorem Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj panowie do nas dołączyli i jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie bardzo mocno przybliży nas do tego, co już za kilka dni będzie działo się w Grudziądzu. Podkreślam, przypomnę, Nordic Triget Live jest jednym z patronów wydarzenia, jednym z partnerów wydarzenia, patronem medialnym i tam na naszych profilach społecznościowych będziecie Państwo mogli się dowiedzieć więcej, ale co dokładnie, jak to będzie wyglądało, to o tym już powie w krótkiej zajawce za chwilę pan profesor Nadolny, a teraz zachęcam do przywitania brawami pana Piotra Szwedzińskiego. Witam Ciebie, Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Ciebie, Jacku, witam wszystkich. Cześć. I jest jeszcze z nami, tak, jest oczywiście zwarty i gotowy pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny. Dzień dobry, dobry wieczór, Klaudiuszu. Cześć, witam serdecznie, dzień dobry. Mam nadzieję, panowie, że słyszymy się dobrze, że słyszymy się wyraźnie i będzie tak przynajmniej przez kilkadziesiąt minut po to, żebyśmy mogli w taki bardzo czytelny i składny sposób opowiedzieć o tym wszystkim, co za kilka dni będzie się działo w Grudziądzu, ale zanim do Grudziądza się przeniesiemy, dzisiaj troszeczkę tak w przenośni, ale fizycznie już za parę dni, to powiedzcie koniecznie, gdzie nas dzisiaj ugościliście. Może zacznę od Piotra, bo wydaje mi się, że u Klaudiusza już w tym miejscu byliśmy, tak więc Piotr, gdzie dzisiaj nas zaprosiłeś?
Ja pierwsze co to dziękuję bardzo Jacku za zaproszenie. Dziękuję bardzo, że Nordic Cricket objął tutaj patronatem właśnie sympozjum ratunkowe w Grudziądzu i bardzo mi miło, że się zobaczymy na tym sympozjum. A ja was wszystkich dzisiaj goszczę u siebie w domu, w moim gabinecie. Z tego miejsca najczęściej prowadzę zajęcia z studentami, jeżeli te zajęcia są właśnie online. I to jest takie, można powiedzieć, takie małe królestwo. Tutaj wprawdzie zasłonięte jest to obecnie roll-upami, ale tam znajdują się też wszelkie książki z wiedzą tajemną, jak to się mówi, z ratownictwa medycznego. Fantastycznie, bardzo Tobie dziękuję i oczywiście podziękuj wszystkim domownikom, czworonogom, obojętnie co tam dzisiaj biega po Waszym mieszkaniu, za to, że przez kilkadziesiąt minut będziesz mógł spokojnie z nami porozmawiać i oczywiście przywitać się z naszymi wszystkimi widzami i słuchaczami. No a Klaudiusz, skąd dzisiaj? To samo miejsce, czy może jakieś nowe, inne? Tak, to samo miejsce z gabinetu, ale nie prywatnego, domowego, tylko służbowego, siedziby pogotowia, rejonowego pogotowia ratunkowo w Sosnowcu. Trochę może inny wystrój, bo za mną ostatnio było coś innego, natomiast no dzisiaj za mną są roll-upy jakby informujące właśnie o tym wydarzeniu, o którym za chwilę też będziemy trochę bardziej szczegółowo opowiadać. Wspaniale. Klaudiusz, jeżeli już mówimy o miejscu, w którym jesteś, to weź, jakbyś tak mógł zdradzić widzom i słuchaczom, jak tam postępy na budowie waszej pięknej nowej bazy, która rośnie w siłę. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Myślę, że najbardziej by odzwierciedliło zdjęcia, które posiadamy. Może gdzieś tam się udaje dzisiaj pokazać. Wspaniale. Ale oczywiście praca postępuje zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Na tę chwilę nie ma żadnego zagrożenia. Rośnie w oczach, bo już tak naprawdę zaczynają się stropy, wchodzenie do kolejną kondygnację, także miejmy nadzieję i trzymamy mocno kciuki, że wszystko będzie w terminie i praktycznie za rok będziemy się do nowego miejsca, nowej siedziby i medycy, i cała część administracyjno-techniczna będziemy się wprowadzać. Bardzo się cieszę, trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszyscy widzowie i słuchacze będą zaproszeni na tak zwaną parapetówkę. Byłoby fajnie. Drodzy panowie, bardzo się cieszę, tak jak przed chwilą powiedział Piotr, że już za kilka dni spotkamy się w Grudziądzu. Ja mam niesamowicie wielką frajdę z tego powodu, bo spotkania bardzo na żywo, zarówno z gośćmi, a przede wszystkim z widzami i słuchaczami powodują we mnie mnóstwo ekscytacji i ogromnej radości. I to powiedzcie mi na dzień dzisiejszy, o jakiej grupie osób już można się teraz, jakiej grupy osób można się spodziewać? Mówimy o kilkudziesięciu, kilkuset osobach, które przybędą do Grudziądza. Może Piotrze, w kilku zdaniach? No powiem tak, spotkamy się w zaszczytnym gronie około 350 osób, tylu nas będzie, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo dużo. Samych uczestników mamy prawie 300 osób, natomiast jeżeli dodamy do tego zaproszonych gości, prelegentów, również sponsorów, organizatorów, cały komitet organizacyjny, no to wyjdzie zacne grono 350 osób, więc naprawdę będzie, można by powiedzieć, troszkę tłoczno. Oczywiście miejsca jest na tyle, że będzie to rozładowane wszystko, ale bardzo miło po prostu, że w tak licznym gronie się będziemy mogli spotkać. Klaudiusz, powiedz mi, dlaczego wejściówki, możliwość dotarcia na sympozjum i zakwalifikowanie, znaczy zapisanie się w tym sympozjum było bardzo szybko praktycznie rozlokowane po wszystkich uczestników. Bardzo szybko zniknęły te wejściówki i zaproszenia. Jaka jest tajemnica tego sukcesu? Bo wiemy, że wiele jest wydarzeń w Polsce, które są również bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne, merytorycznie świetnie przygotowane, a tutaj 9. edycja i zniknęły tak naprawdę wszystkie wolne miejsca. Tak, to prawda, co tu też tutaj Piotrek wspominał, tak naprawdę byśmy mogli uczestników mieć dużo więcej, natomiast niestety tutaj mamy ograniczenia, jeśli chodzi o kwestie noclegowe i tak korzystamy z 2 hoteli, bo to jest hotel Rudnik, hotel Rad w Grudziądzu. Przy hotelu Rudnik również są domki, które jakby też będą wykorzystane. Natomiast myślę, że po pierwsze kwestia samego miejsca, bo to jest bardzo urokliwe miejsce, bo to jest bezpośrednio też nad jeziorem przy plaży miejskiej. Bardzo fajnie też miejsce hotelowe, baza hotelowa, ale przede wszystkim tak naprawdę to myślę, że też kwestia ta organizacji, bo to jest już, jak wspominałeś, 9. nasze
nasze spotkanie w Grudziądzu. Tak patrząc historycznie od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2014 roku, to tak naprawdę zawsze Grudziądz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i tutaj nie tylko zainteresowaniem ze strony uczestników samego sympozjum, ale również bardzo zainteresowanie ze strony sponsorów, ze strony gości. Zresztą na pewno o tym będziemy mówić, wystarczy popatrzeć na program, na partnerów, na sponsorów. No widać, że to miejsce, to sympozjum cieszy się sporym zainteresowaniem i tak było od samego początku, mimo że na początku głównym jakby organizatorem było Grudziąckie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych. Tutaj ten komitet organizacyjny, w tym ja od samego początku byłem jako też współorganizatorem tej imprezy, zawsze odpowiadałem za tą część merytoryczną, za część właśnie kontaktu z sponsorami, za gości. Natomiast przyszedł pewien czas, że Grudziąckie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych jakby zrezygnowało z organizacji. No i była taka sytuacja w 2020 roku, że albo kończymy i ostatnia edycja była 7 i już jakby jest historia, czy jednak podejmiemy tą trudną wyzwanie, decyzję, że będziemy to kontynuować. No i tutaj właśnie wspólnie, o czym też będziemy sobie na pewno mówić, całym komitetem organizacyjnym, bo to oczywiście nie jest jedna osoba, to nie jest przewodniczący, to nie jestem tylko ja, Piotrek, tylko to tak naprawdę cały komitet organizacyjny, a najbardziej to są osoby, które najmniej są widoczne, czyli tutaj Magda i Magda. Pozdrawiamy dziewczyny. Pozdrawiamy dziewczynę i Magdę tutaj również ze strony chłopaków, ze strony tutaj właśnie Piotra, ze strony Jacka Wawrzynka, Michała Kucapa, Marcina Szurgacza. No to są te osoby, które w tym komitecie organizacyjnym działają. Również w komitecie organizacyjnym jest współorganizatorów, które no jakby też ten element takiego przyciągania, myślę, że tutaj trudno było znaleźć lepszy, mam tu na myśli profesora Jerzego Roberta Ładnego, kursanta krajowego Wiedzy Medycyny Ratunkowej i profesora Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo tak naprawdę organizatorem sympozjum są 3 uczelnie, 3 miejsca, czyli właśnie Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, czyli profesor Jerzy Robert Ładny, Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Robert Gałązkowski i właśnie Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego Akademia Śląska w Katowicach. Stąd no, też tutaj to wyzwanie podjęliśmy. No i myślę, że w tamtym roku bardzo ładnie nam to wszystko wyszło, więc podjęliśmy kolejne kroki. Myślę, że w tym roku przygotowaliśmy bardzo ciekawy program, ciekawe wykłady, ale również ta forma, która właśnie będzie dostępna też w mediach społecznościowych, no przede wszystkim właśnie u Ciebie, Jacku, na NT Live, Nordic Tryget i oczywiście ze wszystkimi też współorganizatorami, bo też nie chcemy tylko się zamykać wyłącznie tam na miejscu, ale również pokazać. Zresztą w zeszłym roku, podczas 8. edycji, tematem przewodnim była jakość w ratownictwie medycznym i też tutaj chcieliśmy właśnie pokazać, była też dostępna, jest dostępna w mediach społecznościowych, na YouTubie też ta debata, stąd też myślę ten temat jakości, mam takie wrażenie, że po tym sympozjum w Grudziądzu trochę nabrał mocy, stąd też w tym roku podjęliśmy decyzję, że tematem przewodnim sympozjum właśnie też będzie temat związany z jakością, czyli razem do nowoczesności i jakości. Bez jakości nie da się stworzyć dobrego systemu ratownictwa medycznego. Zresztą jak pamiętasz w 85. odcinku, gdzie miałem wielką przyjemność brać udział, też na temat jakości dosyć sporo rozmawialiśmy, także też tutaj cieszymy się, że jakby no tutaj kontynuujemy to.
Fantastycznie. To zanim wpuścimy Piotra i Piotr opowie właśnie o tym haśle przewodnim, bo ono jest bardzo ważne, bo myślę, że Piotr tutaj ma coś do powiedzenia, to zapraszam Państwa do bardzo krótkiego nagrania, które zostało przygotowane przez Klaudiusza. Ono będzie kolportowane w mediach społecznościowych. Zachęcam Państwa do tego, żebyście może za chwil parę udostępnili to właśnie z profilu Nordistrigget i z profilu Sympozjum ISP Sosnowieckiego Pogotowia, po to, żebyście się, drodzy Państwo, dowiedzieli, że właśnie przez profile facebookowe i przez YouTube będzie można oglądać, drodzy Państwo, to wszystko, co się będzie działo. Może nie wszystko w całym zakresie, ale będzie na pewno debata, będą na pewno wywiady, które już dla Państwa w tym momencie przygotowaliśmy i na ten temat troszeczkę też będziemy za chwilkę rozmawiać, a teraz mam nadzieję, że jeżeli wszystko się ładnie ułoży, to zachęcam Państwa do tego, co przygotował dla nas Klaudiusz. Bardzo serdecznie na 9. naukowo-szkoleniowe sympozjum ratunkowe Razem do Nowoczesności i Jakości, które odbędzie się w tym roku w dniach 16-18 maj w Grudziądzu. Zapraszam również do mediów społecznościowych. Rozpoczęcie, jak i główny punkt naszego spotkania, czyli debata na temat samorządu ratowników medycznych, powstania i funkcjonowania tego samorządu, będzie dostępna na kanale Nordistrigget, jak również na profilu facebookowym Sympozjum Ratunkowe. Bardzo serdecznie zapraszam. Tak, więc bardzo się cieszę, że panowie już są znowu z nami. Dziękuję Tobie, Klaudiusz, za to piękne nagranie. Eleganckie, tak jak należy, full profeska, jak to się mówi na mieście i cieszę się, że będziemy mogli to kolportować, tak więc trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. No właśnie, Klaudiusz wspomniał o haśle przewodnim, ale Ty, Piotrze, chyba masz coś ciekawego na ten temat do powiedzenia, chyba żeś tam trochę te palce maczałeś w tym temacie. Tak, nie tylko ja, no cały komitet organizacyjny, natomiast akurat tak się złożyło, że tutaj można by powiedzieć w tym roku ta moja propozycja wygrała i czuję się tutaj zaszczycony, że mój pomysł jakby wszedł w życie. Natomiast historia związana jest z tym, że jakby co roku jest hasło przewodnie tego sympozjum i my co roku chcemy nawiązywać do tego, co się obecnie dzieje. No i mamy oczywiście swoją grupę na komunikatorze WhatsApp, gdzie wymieniamy różne doświadczenia, no i doszło do takiej burzy mózgów, gdzie właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, jaki może być ten temat przewodni obecnego sympozjum. Padały różne propozycje, naprawdę bardzo różne, nagle zaczęło się coś klarować, no i przejawiały się przede wszystkim tematy właśnie, że w tamtym roku była jakość, ale obecnie cały czas dużo się mówi o tej jakości w ratownictwie, dużo się mówi, że chcemy ją mieć. Często niektórzy mówią, że okej, nie mamy ją, nawet nie wiemy, jak to zrobić, żeby ją mieć, prawda? Więc cały czas gdzieś ta jakość się przewija i stwierdziliśmy, że to jest bardzo aktualny temat do tego, żeby powtórzyć tą jakość, ale żeby coś do tego dodać, żeby nie powtarzać się z roku na rok. I tutaj mamy rok, gdzie powstaje samorząd, prawda? Więc coś jako samorządność. Mamy nowoczesność, cały czas nam się zmienia sprzęt, idziemy w coś nowego, mamy analizatory parametrów krytycznych, które wchodzą do zespołów ratownictwa medycznego, mamy USG, które też już jest szeroko dostępne, też jakby nie było warsztaty z tamtego roku właśnie i w tym roku powtarzamy je, będą dotyczyły USG, ale to też na pewno w dalszej części jeszcze powiemy o tym. I śmialiśmy się, że nawet nam zaczęły takie nazwy partii politycznych wychodzić troszkę, prawda, typu samorządność i nowoczesność, czy coś z tym związanego. Natomiast stwierdziliśmy, że może nie idźmy w politykę, wróćmy tu do ratownictwa, prawda? I patrzmy bardziej na jakość, patrzmy na tą nowoczesność i żeby razem iść po prostu do tej jakości i nowoczesności w ratownictwie właśnie. No i taki jakby taki tytuł przewodni tegorocznego sympozjum żeśmy przyjęli i też tworząc program jakby chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na kwestię właśnie tej nowoczesności w ratownictwie i na kwestię tej szeroko pojętej jakości i nawet żeby zastanawiać się, prawda, nad tym razem wspólnie wszyscy, w jaki sposób możemy tą jakość osiągnąć. Fantastycznie. Pojawiają się osoby, które już zostały wymienione przez Klaudiusza. Jest z nami pan dr Jacek Wawrzynek, również gościu w Entelife. Bardzo się cieszę, drogi Jacku, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję za informację związaną z naszym pobytem w Grudziądzu, ale się cieszę na takie rozdanie. Mam nadzieję, że będzie okazja do wielu plotek. Jest też z nami Bartek Zimoch. Nie wiem, Bartek, czy się do Grudziądza wybierasz. Jesteś jedną z taką najbardziej chyba rozpoznawalnych osób w Polsce, która odwiedza najważniejsze imprezy
związane z medycyną przedszpitalną, ratownictwem medycznym, medycyną ratunkową i również dla Ciebie jest ogromnie ważna kwestia jakości. Cieszę się, że dzisiaj do nas zajrzałeś. Jest z nami też jeden z naszych partnerów dzisiejszego spotkania, Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland. Dobry wieczór, Krzysztof. Dziękuję, że dzisiaj znalazłeś chwilkę czasu. Pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziesz miał spokojny dyżur, tak by audycję można było obejrzeć. No dobrze, teraz tak szybko, może niekoniecznie chcę się zawsze opowiadać, jak to było dawno temu, ileś tam edycji, ale może Klaudiusz, gdybyś w kilku zdaniach te 8 edycji tak może nie podsumował, ale wybrał jakieś najciekawsze elementy, które wpadają Tobie do Twojej głowy, które zapamiętałeś chyba najbardziej z tych 8 ostatnich spotkań w Grudziądzu. To co by takiego było? Do czego najchętniej wracasz pamięcią? Myślę, że można by było dużo opowiadać na temat tych wszystkich lat. Tak jak wspomniałem, pierwsza edycja 2014 rok, tak naprawdę cała geneza też sympozjum, jakby powstania pomysłu sympozjum to była Nysa, 2013 rok, jak dobrze pamiętam. No wtedy Grudziąckie Stowarzyszenie, tak jak wspominałem, podjęło się tej próby. Nawet przeglądając sobie historycznie te wszystkie edycje, nawet programy, to faktycznie no tutaj też postęp, pamiętam tą pierwszą edycję, drugą edycję, teraz w porównaniu z tym, co mamy teraz, no sporo się działo. Zawsze staraliśmy się, zawsze starałem, aby też na tym sympozjum, i to dobrze pamiętam, że bardzo znane instytucje, towarzystwa naukowe, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, czy Polska Rada Resuscytacji, czy wiele innych instytucji, organizacji naukowych dawało swój patronat naukowy nad tym wydarzeniem. Również wiele autorytetów w dziedzinie medycyny, profesorów, konsultantów krajowych. Zresztą głosiliśmy też bardzo na miejscu jako wykładowców, pamiętam różne bardzo ciekawe wykłady autorytetów. Pamiętam taki wykład doktora Domanesiewicza Adama, bardzo słynnego nie tylko w Polsce, ale i na całej Europie, świecie, kwestia transplantacji. Pamiętam wykład inauguracyjny, który był 3 lata temu, świętej pamięci profesora Mariana Zembali. Był to wykład online. Także tutaj moglibyśmy wymienić sporo tych ciekawych wykładów. Natomiast no też zawsze tutaj staramy się, że oprócz tej części wykładowej ta część praktyczna miała tutaj wydźwięk. Pamiętam, jak robiliśmy chyba na 3. czy 4. edycji ćwiczenia z udziałem kilkuset osób w Grudziądzu, z różnymi służbami ratunkowymi, ze Strażą Pożarną, z Policją, ze Strażą Miejską, z udziałem uczestników nad rzeką. Bardzo fajne miejsce, urokliwe też, w ogóle Grudziądz jest bardzo pięknym, ładnym, historycznym miastem. Także też tutaj zawsze staraliśmy się jakby dosyć szeroko spojrzeć na tą kwestię, ale też wiele pomysłów powstało w Grudziądzu w różnych rozmowach, jak choćby rejestr dotyczący przypadku, o którym wspominałem na tym spotkaniu, 85. odcinku, rejestr zatrzymania krążenia. To też tak naprawdę takim początkiem właśnie był Grudziądz. Te tematy przewodnie poprzednich edycji, tak jak tu Piotrek wspominał, to też nawiązywały trochę właśnie do tych czasów, czy do tych wyzwań, które były na tamten czas. Jak tutaj mam przed sobą, w 2013 roku to były urazy XXI wieku, czy medyczne czynności ratunkowe, współczesne wyzwania. To jest 15 rok przed rozporządzeniem, nowelizacją w 2016 roku, gdzie tak się zwiększyły uprawnienia dla ratowników medycznych. Trudny pacjent, współczesne wyzwania, 2016 rok, to był ten czas dopalaczy, jak wszyscy pamiętamy. 2017 rok, stany zagrożenia życia, praktyczne aspekty pracy w systemie PRM, to już było po tych właśnie uprawnieniach z 2016 roku. 2018 rok, nowe wyzwania dla rozwoju ratownictwa medycznego, kolejne stany nagłe,
Natomiast no też tutaj te ostatnie edycje, czyli ta ostatnia edycja i ta, co będzie przed nami, tutaj skupiliśmy się niewątpliwie na elemencie związanych z szeroko pojętą jakością. Stąd też od roku była debata. W tym roku zapewne debata też dotyczyłaby, jak powiedzmy, stricte jakiegoś aspektu związanego z jakością w ratownictwie medycznym, ale to wspólnie uznaliśmy jako komitet organizacyjny, że takim teraz tym tematem na topie albo tematem, który powinien też być szeroko komentowany, omawiany, jest kwestia samorządu ratowników medycznych, który powstaje, jak wiemy, w piątek, w zeszłym tygodniu minister wydał zarządzenie dotyczące powołania komitetu organizacyjnego. Oczywiście on ma, co do ilości zadań, to ma mało tych zadań, natomiast co do wykonania tych zadań, realizacji tych zadań, to jest bardzo trudne, to jest bardzo duże wyzwanie tych osób, które są w komitecie organizacyjnym. Tutaj też w imieniu nas wszystkich komitetu, też swoim chciałem pogratulować wszystkim członkom komitetu organizacyjnego, założycielskiego Samorządu Ratowników Medycznych. Stąd też właśnie pomysł, aby ta debata dotyczyła kwestii związaną z samorządem, powstaniem Samorządu Ratowników Medycznych. Stąd też no, tacy, a nie inni zaproszeni goście, czyli osoby wyznaczone z poszczególnych organizacji, aby też tutaj na szerszym polu o tym samorządzie porozmawiać. Każda edycja miała swój też jakiś główny cel, temat przewodni, dlatego też tutaj no, te tematy tak naprawdę życie przynosi i chcemy też to, co jest wyzwaniem, nie boimy się tego, chcemy o tym rozmawiać, dyskutować, a później z tego wyciągać wnioski i po prostu je wdrażać. Dziękuję za podzielenie się tymi wspomnieniami i tymi przykładami, są one bardzo cenne, szczególnie dla tych wszystkich, którzy z Państwa nie oglądali, nie uczestniczyli w tych 8 edycjach wcześniejszego sympozjum. W 6 edycjach uczestniczył Piotr, więc już też doświadczenie ma spore, szczególnie jesteś warsztatowcem, szczególnie osobą odpowiedzialną za te właśnie warsztatowe rzeczy. To, co Tobie utkwiło w pamięci najbardziej i któreś z tych warsztatów, które jest przygotowane na ten czas, na przyszły tydzień, rekomendujesz szczególnie naszym widzom i słuchaczom i wszystkim uczestnikom 9. naukowego sympozjum? No, jeżeli chodzi o warsztaty, to my też żeśmy przez te kilka ostatnich edycji rozwijali to, ponieważ zobaczyliśmy, że zapotrzebowanie, podobnie jak na wiedzę wykładową, jest bardzo też duże, jeżeli chodzi o właśnie warsztaty i ludzie równie chętnie chcą jakby z praktycznego punktu widzenia tą wiedzę czerpać, a nie tylko z teoretycznego, prawda? Tylko żeby nie tylko mówić, rozmawiać, tylko żeby się też czegoś nauczyć w formie praktycznej. I my tak, można by powiedzieć, w ostatnich 6 edycjach, z edycji na edycję zwiększaliśmy, czy to ilość właśnie posiedzeń szkoleniowych, czy to ilość warsztatów. Oczywiście biorąc pod uwagę warsztaty, tutaj mamy ograniczenia, ponieważ zwykle no, sala wykładowa jest duża, pomieści wszystkich uczestników i tu nie ma problemu. Natomiast przy posiedzeniu szkoleniowym również możemy to posiedzenie zrobić na sali, natomiast jeżeli chcielibyśmy zrobić już 2 posiedzenia, no to w tym momencie korzystamy z mniejszych sal, a nie zawsze taka możliwość po prostu była. Natomiast jeżeli chodzi o sale warsztatowe, zawsze w tym momencie no, te warsztaty muszą być ograniczone, czy to do 30, czy to do 50 osób, no chyba, że tak jak Klaudiusz wspominał przy ćwiczeniach na zewnątrz, no to w tym momencie możemy zaangażować znacznie większą liczbę osób. Natomiast kwestia tych warsztatów jest o tyle fajna, że my staramy się je robić w małych grupach. Staramy się, aby nie były te grupy większe niż 30 osób. Zwykle i tak warsztaty prowadzą 2 prowadzących, bo jeżeli chodzi o jakiś praktyczny aspekt, który no, trzeba przerobić, chcemy, żeby każdy z uczestników też wziął, dotknął, samodzielnie coś zrobił. No i biorąc pod uwagę takie grupy szkoleniowe, prawda, no to ta grupa 12 do 15 osób, nawet na warsztatach, które trwają krótko, ale żeby uczestnik rzeczywiście powiedział, że coś zobaczyłem, dotknąłem, nauczyłem się czegoś, prawda, nie tylko słuchałem i widziałem, no jest bardzo, bardzo istotna. Pytałeś o warsztaty tegoroczne. W tym roku mamy zarówno warsztaty pierwszego dnia,
jak i drugiego dnia. I zwykle warsztaty odbywają się rano, ponieważ nie wszyscy w tych warsztatach uczestniczą i to zawsze jest dla osób chętnych. Druga sprawa też jest taka, że nie wszyscy się po prostu na tych warsztatach jakby mogą zmieścić, prawda? Więc tutaj dla osób zainteresowanych zwykle ta część wykładowa jest troszkę później. I tutaj właśnie widzimy przed sobą warsztaty 2, warsztat numer 1 oraz numer 2. Warsztat numer 1, tutaj mamy prowadzących doktora Daniela Celińskiego oraz Mariusza Mioduskiego i tutaj warsztat dotyczy typowo RSI. Dlaczego taki warsztat? Wiemy, że niedawno, jeżeli chodzi o rozszerzenie uprawnień samodzielnie wykonywanych przez ratownika medycznego, było to procedowane, jeszcze nie weszło, ale chyba nie uciekniemy przed tym. I tutaj, czy właśnie w to, co będziemy szli, czy specjalizacje, czy studia magisterskie, będą zwracały uwagę, że powinniśmy doskonalić ten warsztat, my jako ratownicy medyczni w tych walorach przedszpitalnych, i ta kwestia intubacji, RSI, intubacji z użyciem leków, przede wszystkim przygotowanie się do tego, żeby też uświadomić, że to jest bardzo potężna kobyła, że tak powiem, bardzo duża rzecz i leki muszą być bardzo dobrze znane, bo to jest podstawa do tego, żeby ta intubacja mogła zostać w tym schemacie Rapid Sequence właśnie Intubation przeprowadzona. Dlatego jeden warsztat właśnie związany tutaj z RSI, natomiast drugi warsztat taki troszkę wzięty z medycyny pola walki, można powiedzieć, tamowanie masywnych krwotoków w warunkach przedszpitalnych. I tutaj mamy chłopaków, którzy zarówno pracują w pogotowiu ratunkowym, jak i w komendzie wojewódzkiej policji, w oddziale kontrterrorystycznym i oni na co dzień mają z tym do czynienia. To nie są osoby, które teoretycznie były gdzieś na kursach i tak dalej, tylko to są fajni specjaliści, którzy świetnie to robią. W tamtym roku też ta sama grupa chłopaków prowadziła warsztaty związane z taktycznym ratownictwem pola walki. Tutaj były warsztaty dotyczące aktywnego strzelca akurat. Ludzie, którzy uczestniczyli w tych warsztatach, byli bardzo zachwyceni, co więcej działo się to na zewnątrz ośrodka i nawet wszyscy powychodzili z pokoju zobaczyć, co tam się dzieje, prawda? Więc takie było zainteresowanie, można powiedzieć. I tutaj rzeczywiście część tych elementów ratownictwa taktycznego coraz częściej zanamawia się w naszym ratownictwie cywilnym i obecnie większość już chyba dysponentów zespołów ratownictwa medycznego ma właśnie opatrunki hemostatyczne różnego rodzaju, ma opaski zaciskowe i kwestia, czy my umiemy w prawidłowy sposób wykorzystać ten sprzęt, który jest nowoczesnym sprzętem, który na co dzień używany jest w ratownictwie taktycznym i czy my umiemy ten masywny krwotok właśnie efektywnie zatamować. Tutaj mamy warsztaty, jeżeli chodzi o pierwszy dzień. Natomiast drugiego dnia mamy również warsztaty. Jeżeli mogę, to dalej może opowiem o tego. Najwyżej dalej przejdę do tych, które były poprzednio, jakby na tą genezę i tak dalej, bo najważniejsze to jest to, co się będzie działo za tydzień, czyli w tym roku. I tutaj, jeżeli chodzi o te kolejne warsztaty, to jednym z prowadzących warsztatów będę między innymi ja, wspólnie razem z doktorem Michałem Kucapem będziemy prowadzić warsztaty dotyczących farmakoterapii u pacjentów pediatrycznych. I też pytanie, dlaczego takie warsztaty? Ja powiem, że wspólnie z Michałem już chyba trzeci raz będziemy prowadzić warsztaty, nie tyle może w charakterze farmakoterapii, natomiast też razem u pacjentów pediatrycznych. 4 w zasadzie lata temu, 3 edycje temu, były warsztaty związane z farmakoterapią, bardziej posiedzenie szkoleniowe, na którym było bardzo dużo pytań, czyli gdzieś ta farmakoterapia cały czas, można powiedzieć, nastręcza nam jakichś problemów. Natomiast pacjent pediatryczny zwykle nastręcza nam problemów i wiemy, że jak te warsztaty z pacjenta pediatrycznego gdzieś ogłaszamy, to pierwsze kończą się zapisy. Czyli to jakby daje nam informację zwrotną, że zapotrzebowanie na te warsztaty jak najbardziej jest. Ludzie chcą to powtarzać. Skąd to wynika? Też mamy małą styczność z tymi pacjentami pediatrycznymi. Może to dlatego. Natomiast akurat pół roku temu wspólnie z Michałem na sympozjum, na konferencji w Wiśle prowadziliśmy właśnie warsztaty związane z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi u dzieci i tam jakby rozmawiając z uczestnikami
oni zaczęli nas podpytywać odnośnie farmakoterapii, ale takiego praktycznego punktu widzenia. No bo algorytm, aplikację możemy mieć jakieś koło ratunkowe podręczne, czy jakąś tabelę z dawkowaniem. Natomiast jak to zrobić praktycznie? I my tutaj chcemy właśnie za tydzień podejść do tego z praktycznego punktu widzenia, czyli fizycznie, jak rozcieńczamy, jak podajemy, jak to stosujemy rzeczywiście, żeby to poćwiczyć. Dlaczego? No bo tak jak sami ludzie rozmawiają z nami, mówią, słuchajcie, my mamy z tym małą styczność, czy my możemy razem jakoś wspólnie to poćwiczyć. No i chcemy przygotować takie warsztaty właśnie z praktycznego podejścia do dawkowania leków właśnie u pacjentów pediatrycznych. Kolejne warsztaty, drugie tego dnia, to jest USG eFAST. I tutaj jakby w tamtym roku również mieliśmy warsztaty dotyczące USG. W tamtym roku prowadziła je ekipa ratunkowej w Roztoce, którą też serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Natomiast w tym roku tutaj mamy troszkę inne podejście, takie można by powiedzieć bardziej symulacyjne, bardziej ćwiczeniowe, prawda? Związane z ćwiczeniami na symulatorze pacjenta i na urządzeniach mobilnych. I tutaj również Daniel Celiński razem z Rafałem Waćkowskim, chłopaki z Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach, razem wspólnie z Pawłem Sanockim będą nam przedstawiali właśnie te aspekty ultrasonografii, która czy chcemy, czy nie chcemy, ona wchodzi do tego ratownictwa przedszpitalnego i w rzeczywistości może część osób czasami nie jest do końca przekonanych do tego USG w ratownictwie przedszpitalnym, natomiast to się sprawdza, tylko też wymaga wielu ćwiczeń, wymaga nauki i rzeczywiście jeżeli my dobrze nauczymy się korzystać z tego USG, z tych tak naprawdę protokołów w zasadzie, które używamy w zakresie ratownictwa przedszpitalnego, to jest to bardzo fajne i bardzo potrzebne narzędzie diagnostyczne. Świetnie. Jedna rzecz, o której może wspomnę, bo jak już mówimy o warsztatach, to mamy jeszcze jedno posiedzenie szkoleniowe i to posiedzenie szkoleniowe odbędzie się pierwszego dnia wieczorem. Jakbyś mógł, Jacku, tutaj ten program delikatnie przewinąć na pierwszy dzień wieczorem, to posiedzenie będzie prowadził właśnie dr Jacek Wawrzynek i tutaj kwestia, że to posiedzenie będzie na sali, będzie dla dużej grupy osób, ono około godziny chyba 18:15, jak dobrze pamiętam, się rozpoczyna i to posiedzenie będzie dotyczyło rzeczywiście tutaj ratunkowej respiratoterapii, związanej też z jakby sedacją pacjenta, czyli poprzez nastaw respiratora, poprzez samą respiraterapię i umiejętność użycia tego respiratora, poprzez sedację właśnie do oceny skuteczności wentylacji i do informacji zwrotnej związaną z tą skutecznością wentylacji. Jak wiemy, Jacek Wawrzynek jest specjalistą tutaj od wentylacji, robi bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo kursów związanych z tym i tutaj też będzie jakby takie połączenie tego posiedzenia szkoleniowego z praktycznym aspektem, ponieważ też uczestnicy będą mieli rozdane kartki i też będą liczyć i samodzielnie starać się nastawiać ten respirator i oceniać skuteczność właśnie tej wentylacji, tej respiratoroterapii. Na bieżąco wklejam wszelkie możliwe komentarze w związku z osobami, które zostały zaproszone do poprowadzenia warsztatów. Robiłem to, myślę, na bieżąco. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale właśnie pan Klaudiusz Nadolny, pan profesor podesłał mi przed chwilką już zakończony program, który jest dostępny. Za chwilkę to się wszystko będzie pojawiało w komentarzach, tak więc zachęcam państwa do przestudiowania tego programu, bo jest on na pewno bogaty i ciekawy. Zanim poproszę Klaudiusza, żeby opowiedział o współorganizatorach, o tej całej pracy, którą bardzo często nie widać, która jest zrobiona przez właśnie komitet organizacyjny, ale też jest przygotowana przy współpracy z patronem honorowym, medialne kwestie, to proszę o jedną kwestię. Przez 89 odcinków NT Live nie pojawił się nigdy niefajny komentarz na naszej antenie. Dzisiaj się pojawił i to znaczy on się pojawił może nie na antenie, ale w komentarzach do wydarzenia. Chciałbym się zwrócić do jednego z widzów i słuchaczy, który to napisał.
takim słownictwem nie operujemy tutaj, taką formą przekazu nie operujemy. Jeżeli jesteś z nami, drogi widzu i słuchaczu, bez własnej nieprzymuszonej woli, to szanuj tę przestrzeń, która jest stworzona dla państwa. Staramy się być profesjonalni i kulturalni, więc tego też również oczekujemy od państwa. Zatem, drogi Klaudiuszu, ja za chwilkę przeniosę nas znowu na stronę internetową i to zacznijmy od tych najważniejszych osób, które są z nami, czyli ten cały zespół organizacyjny. Wspomniałeś o 2 Magdach, których nie widać, a one są bardzo ważne i pozostałe osoby, a potem przejdziemy, jeśli chodzi o te kwestie związane, kto jest patronatem, kto patronuje honorowo, kto wspiera całe wydarzenie. Oczywiście, tak jak to wspominałem, tak naprawdę organizacja takiego przedsięwzięcia, wydarzenia to jest mnóstwo pracy, cała logistyka, organizacja, dlatego też tutaj cały zespół osób, ludzi stoi za tym. No i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o członków komitetu organizacyjnego, to jest właśnie Magdalena Kuca, Magdalena Palion, które tutaj właśnie tą taką częścią typowo, tą czarną robotą, tą czarną pracę wykonują, ale też tutaj właśnie czy Piotr Szwedziński, czy doktor właśnie Michał Kuca, czy wspomniany doktor Jacek Wawrzynek, Marcin Szurgacz, doktor Daniel Celiński, który też tutaj jest współorganizatorem właśnie tych 2 warsztatów i kilku wykładów, jak również właśnie tutaj przedstawiciele organizatorów, czyli to właśnie profesor Ładny i profesor Gałązkowski. I tutaj oczywiście też jest wiele jeszcze osób, które gdzieś tam małymi zadaniami nas wspierają, natomiast komitet organizacyjny jakby całościowo tutaj czuwa nad tym, aby najmniejsza rzecz, najmniejszy problem jak nam się wyjaśnić. Oczywiście tu jeżeli chodzi o patronat honorowy, no tutaj w Grudziądzu co roku tak naprawdę ten patronat honorowy obejmowany jest przez ministra zdrowia, tak samo jest w tym roku, podobnie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, no bo Grudziądz jest w tym województwie, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pani prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej, Narodowy Instytut Kariologii z profesorem Szumowskim, byłym też ministrem zdrowia, i Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Jeśli chodzi o partnerów, to też nam tutaj zależy, aby tymi partnerami były organizacje zrzeszające różne zawody medyczne, stąd jest i Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, i Krajowy Związek Zawodowy Ratownictwa Medycznego, gdzie też jednocześnie jest sponsorem Polskie Towarzystwa Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Ratunkowego, no i oczywiście Nordistrygget, tutaj wielkie dzięki jeszcze raz. Natomiast też tutaj, jeżeli chodzi o patronatów medialnych, to tutaj też oczywiście znane nam wszystkim instytucje, czyli tutaj Paramedic Poland, ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja, Ratownicy 24 na ratunek, Ogólnopolski Przegląd Medyczny dla szpitali serwis, Wiadomości Lekarskie, Emergency Medical Service ratownictwo medyczne, Nordistrygget, ale też tutaj patronatów medialnych mamy całe mnóstwo. No i komitet naukowy, tutaj w komitecie naukowym to też taka jedna historyczny aspekt. Przed dobą COVID-u miało charakter to międzynarodowy, ponieważ było sporo gości zaproszonych z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech, ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj faktycznie ta grupa osób była bardzo spora, natomiast wiadomo, w dobie COVID-u zostało to jakby zamknięte, stąd też ta nazwa międzynarodowe znikła, ale na przyszły rok, na 10. jubileuszowe planujemy wrócić i zaprosić sporo gości również zagranicznych, ale stąd też w komitecie naukowym pojawiają się osoby znane, autorytety z dziedziny
dziedziny ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i w ogóle z medycyny, bo to z różnych dziedzin, ale też osoby, profesorowie z nazwiskami z zagranicy, z Ukrainy, z Meksyku, ze Stanów i z wielu innych krajów, gdzie przewodniczący Komitetu Ratunkowego to jest zespół przewodniczących właśnie tych trzech współorganizatorów, profesor właśnie Ładnych, profesor Gałązkowski i moja skromna tutaj osoba. Jeśli chodzi o kwestię sponsorów, prawda jest taka, że gdyby nie sponsorzy, to ciężko było zorganizować tak naprawdę jakiekolwiek przedsięwzięcie. Tutaj wielkie ukłony dla sponsorów. No też ta cena za konferencję, sympozjum, za jakąkolwiek organizację też musi być po prostu dostępna. No wiemy, co się dzieje na rynku z inflacją, z wszystkim, ile co kosztuje tak naprawdę, więc nam zależało, żeby w miarę możliwości ta cena była jak najtańsza. No stąd też duży udział ze strony sponsorów. My tutaj też w Grudziądzu co roku mamy certyfikaty Infarmy i SOWE, czyli posiadamy tutaj, że tak powiem, wszelkie. To są certyfikaty ogólnie nie tylko w Polsce, ale w ogóle, tak, żeby na przykład, nie wiem, taki przykład powiem, mogła uczestniczyć jakaś firma farmaceutyczna, to musi być Infarma, tak, która ma bardzo duże, podobnie jak SOWE, Polmed ma bardzo duże restrykcje, stąd też tutaj, jeżeli chodzi o sponsorów, w zależności od wkładu ze strony sponsorów jest podzielone na głównego sponsora sympozjum oraz złotego. Jeżeli chodzi o głównego, to pozwolę sobie wymienić, bo to naprawdę jest dla nas ważne. Jest Akademia Śląska w Katowicach, jest firma AstraZeneca, Berlin Chemii Menarini, Fisher & Paykel Healthcare, Polfa Tarchomin. Natomiast złotymi sponsorami sympozjum jest firma Autoform, firma DGT, EIB, Interubezpieczenia, KickGel, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Enzo Zratuj, Rescue Line, Striker, WAS i firma RMB System. Także tutaj, jeżeli chodzi o ze strony sponsorów, naprawdę jeszcze raz tutaj w imieniu wszystkich organizatorów, całego komitetu bardzo dziękuję. Natomiast no też tutaj, jeżeli chodzi o kwestię, nie wiem, czy to Jacek mogę teraz, kwestię rozpoczęcia, chciałem kilka tutaj zdań opowiedzieć. Tak, proszę uprzejmie. Nie wiem, czy Jacku, czy wyświetlisz tutaj, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, tutaj też zawsze nam zależało na tym, zawsze zapraszaliśmy tak naprawdę przedstawicieli różnych stron, ze strony Ministerstwa Zdrowia, ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ze strony też tej naukowej, różnych organizacji, stron społecznych, organizacji związkowych, towarzystw naukowych. Stąd też tutaj wiele tych gości zaproszonych przyjęło to nasze zaproszenie. Stąd też na rozpoczęciu osoby niektóre z tych osób zabiorą głos. Mniej więcej będzie to właśnie sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pełnomocnik rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego, pan minister Waldemar Kraska, dyrektor Departamentu Służb Mundurowych z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Arkadiusz Kosowski, konsultant krajowy dziedziny medycyny ratunkowej, profesor Robert Gałązkowski, czy też, Jerzy Robert Ładny, czy też właśnie profesor Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To rozpoczęcie poprowadzi, tak jak w ostatnich latach, Jacek Wawrzynek, który no, bardzo dobrze mu to idzie, myślę, tak jak ratownictwo, tak samo poprowadzenie różnego rodzaju eventów. Tutaj Jacku, pozdrowienia dla Ciebie. Natomiast no, później skupiamy się na tej bardzo ważnej elemencie i tej części w ogóle całego naszego spotkania, czyli właśnie debaty na temat powstania i funkcjonowania samorządu ratowników medycznych. Tutaj prowadzącym debatę będzie Jacek, tak? Za co też bardzo dziękuję Tobie i całemu zespołowi, bo to też dla nas jest bardzo duże wyróżnienie. I tutaj, jeśli chodzi o gości, których zaprosiliśmy, którzy przyjęli to zaproszenie, jest przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, dr Jarosław Madowicz, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon, przedstawiciel Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski i przedstawiciel Związku Zawodowego NZ Solidarność Kacper Mazurkiewicz. I tą debatę, Jacku, Ty poprowadzisz, mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Ta debata będzie dostępna oczywiście na NT Live i na
i na Facebooku sympozjum, jak również oczywiście przy wszystkich partnerach, które przy tym wydarzeniu będą brać udział. No a później zaczynamy tak naprawdę już tą część wykładową. Tutaj, tak jak wspomniałeś, kilka tych najciekawszych wykładów, też te osoby będą zaproszone przez Ciebie do takiej krótkiej rozmowy, tak? Bo myślę, że tutaj jest część tych wykładów jest ciekawa. To może tak kilka słów na temat niektórych wykładów powiem. Bardzo ciekawy pierwszy wykład o godzinie 15 profesora Ładnego, nowe technologie do nieinwazyjnej wentylacji wysokim przepływami. Dzisiaj w Polsce w żadnym zespole ratownictwa medycznego nie ma takiej technologii. Ona jest dostępna u nas i była w dobie COVID-u w szpitalach covidowych, ale nie w warunkach przedszpitalnych. W niektórych miejscach, na przykład w Nowej Zelandii, jest to praktykowane. No i też chcemy trochę o tym powiedzieć. Może ta nowa technologia też tutaj wejdzie w życie. Bardzo ciekawy wykład profesora Gierlotki dotyczący postępowania przedszpitalnego w ostrej zdekompensowanej niewydolności serca. Wiemy, jaki to jest ogromny problem. Pan profesor Gierlotka, no też niedawno przewodniczący całej sekcji intensywnej terapii, też działający w instytucjach europejskich, w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym, to też autorytet, też osoba znana w Europie z tego zakresu. Bardzo też ciekawy wykład, to jest kilka wykładów kolegów z punktu widzenia lotniczego pogotowia ratunkowego. No wiemy, że jednak tutaj pewne rzeczy się z punktu widzenia HEMS-u różnią, stąd też wiele takich ciekawych właśnie wykładów z praktyki zespołu HEMS. To też wydaje się być bardzo interesujące. Oczywiście tematy związane z osnem wieńcowym, z leczeniem bólu, to są tematy, które zawsze warto powtarzać. Jest bardzo ciekawy temat, na którym bardzo nam zależało, to jest pan dr Czarnuszewicz z Zakładu Anestezjologii i Terapii Uniwersytet Zielonogórski, który jest jednocześnie konsultantem wojewódzkim, lubuskim w dziedzinie medycyny ratunkowej, ponieważ no, pan doktor nie tylko jest specjalistą w dziedzinie medycyny ratunkowej, ale również jest specjalistą z zakresu medycyny nuklearnej. To jest jedyny taki przypadek, mi znany przynajmniej w Polsce, także ma też tutaj doświadczenie w tym zakresie pan doktor. Ostatnio razem ze swoim zespołem, też z magistrem Pawłem Truszkowskim, organizował bardzo duże ćwiczenia właśnie ze zdarzenia nuklearnego z bardzo dużą ilością osób poszkodowanych i tutaj też się nam podzieli właśnie z doświadczeniami z tych ćwiczeń. Natomiast też, mówiąc szczerze, ciekawi mnie bardzo wykład dotyczący jakości danych wprowadzanych do SWD-PRM przez kierowników zespołu ratownictwa medycznego. Spodziewam się, że dane, które będą przekazane, nie będą to danymi, które będziemy się mogli chwalić, że tak powiem, wszędzie. Natomiast no tutaj pan Tomasz Doraczyński z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego też tutaj nam to przedstawi. No też temat związany z ubezpieczeniem, myślę, że tego nigdy nie jest za wiele, wiemy, że to jest bardzo też ważna kwestia. Natomiast też tutaj te tematy, które warsztatowo są istotne, na przykład temat związany, o czym tu Piotrek wspominał, z intubacji, z RSI, tak, czy z USG, to też są tematy, które będą tematami wykładowymi. Czyli tutaj jakby te tematy najbardziej istotne nie tylko pojawiają się w tej części wykładowej, ale tak tutaj Piotrek już wcześniej wspominał, również właśnie w tej części warsztatowej. To zarówno właśnie RSI, jak również kwestia dotycząca USG. Jest też kilka tematów dotyczących pacjenta pediatrycznego, jak choćby kwestia związana z postępowaniem w oparzeniach u pacjenta pediatrycznego, jak kwestia dotycząca analizy przypadków zatrzymania krążenia właśnie u tych najmniejszych pacjentów. Także też tutaj kilka tych istotnych rzeczy będzie. Tutaj Jacek Wawrzynek nie tylko będzie prowadził posiedzenie dotyczące wentylacji, ale również będzie miał wykład, myślę, że bardzo ciekawy, ponieważ też coraz częściej spotykany
w praktyce zespołów ratownictwa medycznego, a mianowicie pacjent przewlekle wentylowany w domu. Czy to wezwanie dla zespołu ratownictwa medycznego? To jest, myślę, że temat bardzo ciekawy, bardzo na topie. Tych pacjentów jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Warto też tutaj te najważniejsze informacje posiadać. Też tutaj tematy związane z tym, co niestety żyjemy w takich czasach, jak żyjemy. Na naszą granicą mamy pełnoskalową wojnę, więc tutaj też takie tematy związane z obrażeniami ciała, które są spowodowane wybuchem, czy aktywny strzelec, udzielać pomocy, czy uciekać, tak? Tutaj też te elementy są istotne. Jak również tutaj na tym sympozjum poruszyliśmy temat związany z kwestią funkcjonowania motocykla ratunkowego, aczkolwiek to jest jeden temat, ponieważ nie tak dawno temu, miesiąc niecały, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, tak, organizowała zresztą bardzo fajne na wysokim poziomie spotkanie, konferencję właśnie na temat stricte motocykli ratunkowych, ale to też jakby chcemy wspominać, bo tego nigdy nie jest też za mało, tym bardziej, że jak wiemy, w projektowanym nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tych motocykli w Polsce ma funkcjonować 105. W każdym województwie ma być jeden motocykl w przeliczeniu na każde rozpoczęte 400 000 mieszkańców. Ale oczywiście też istotnego, poza tym programem merytorycznym również są te elementy programu pozamerytorycznego, one są oczywiście wyodrębnione zgodnie z wszelkimi zasadami Infarmy, Polmedu, bo inaczej byśmy żadnego z tych certyfikatów nie otrzymali. Tutaj też zawsze nam zależy, aby to też była taka właśnie forma przyjazna, też poznania się, wymienienia też informacjami, więc pierwszego dnia tutaj zapraszamy właśnie w formie bardziej takiej luźnej, czyli właśnie w formie takiego grilla, gdzie też będzie, myślę, okazja do nawiązania wielu nowych znajomości, ale też do wymienienia się takimi informacjami korzystnymi. I oczywiście na samym końcu, to znaczy drugiego dnia wieczorem jest uroczysta kolacja, tam też szykujemy kilka bardzo ciekawych niespodzianek z nagrodami, myślę, że też tutaj będzie bardzo ciekawe, ale też wiele takich w tym roku rozwiązań organizacyjnych i w miejscu, gdzie znajduje się, ale też w tym roku uruchomimy tak naprawdę busa, który będzie jeździł pomiędzy miejscami, pomiędzy hotelami w godzinach i tak dalej, dostępny, oczywiście darmowy i tak dalej, więc tutaj też takie rozwiązania organizacyjne jak najbardziej też będą dostępne na stronie internetowej, ale też na Facebooku Sympozjum Ratunkowe, oczywiście też na miejscu w trakcie rejestracji. No i tutaj też taka ze strony Komitetu Organizacyjnego prośba, aby jakby cała rejestracja, cały pakiet uczestnika, kwestia bardzo ważnego aspektu, czyli opasek, bo tylko opaski uprawniają tak naprawdę do korzystania z all inclusive, to znaczy korzystania z kwestii właśnie całego wyżywienia, uczestniczenia w grillu, w kolacji i wszystkim, co jest z tym związane, także tutaj zwracam się już bezpośrednio do ewentualnych uczestników o to, aby właśnie bezpośrednio uda się do hotelu Rudnik, do biura sympozjum, też na stronie i na Facebooku, zresztą też tutaj Jacku wyświetlasz, będzie dostępne. Tak naprawdę sympozjum rozpoczyna się 16, natomiast my już 15 uruchamiamy biuro sympozjum, ponieważ duża część i gości, i uczestników ze względu też na odległość, tak, będzie przyjeżdżała właśnie dzień wcześniej, czyli tego 15 maja. Też się cieszę bardzo, że w sympozjum po raz kolejny bierze udział przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, minister odpowiedzialny za ratownictwo medyczne, minister Kraska, pani dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Agnieszka Tuderek-Kuleta, pani doktor z Ministerstwa Zdrowia, pan Arkadiusz Kosowski. Tutaj też myślę, że będzie okazja właśnie, że nie tylko w tej części takiej typowo merytorycznej, ale też tej takiej właśnie jakby części pomiędzy tymi wydarzeniami porozmawiać tak naprawdę, więc się cieszę, że tutaj przedstawiciele tak naprawdę z wszystkich stron, bo też będą przedstawiciele towarzystw różnych naukowych, ze strony związków zawodowych, no tak cieszę się, że tutaj takie
zacne grono będzie w tym naszym sympozjum 9. uczestniczyło. Jak będę kiedyś potrzebował drucha zastępowego do poprowadzenia NT Live, to dzwonię do profesora Nadolnego i powiem tak: panie Klaudiuszu, kochany, trzeba zrobić odcinek, ja mam wakacje. Dziękuję za to. Jednym tchem, drodzy Państwo, widać, że przemawianie, mowa, zwracanie się do publiczności nie jest absolutnie obca naszemu dzisiejszemu gościowi. No dobrze, Piotrze, bo ty tam już prawie zasypiasz. Klaudiusz powiedział o tej merytoryce, ogromnie ważnej, szczególnie, że rzeczywiście tych wydarzeń w Polsce jest bardzo wiele. Praktycznie w każdym województwie, w każdym czasie się coś dzieje. Ratownictwo po godzinach odbywa się chyba 16 w Krakowie. Pozdrawiamy Jurka Jaskułę, całą tę ekipę, która tworzy to bardzo szczególne miejsce. No ale coś więcej powiedz może o tym pozamerytorycznym takim naszym sensie spotkania. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie, dla Ciebie jako ratownika medycznego, bo jesteś przecież kolegą po fachu, jesteś też wiceszefem Twojej stacji. Jak to oceniasz? Jaka jest potrzeba zrobienia czegoś takiego, nie tylko i wyłącznie ta merytoryka, nie tylko wykłady, nie tylko warsztaty. Jak Ty do tego podchodzisz? No jest to też bardzo ważny element jakby właśnie związany z taką konferencją, czy sympozjum, czy takim spotkaniem, prawda? Ponieważ oczywiście wszyscy jedziemy po to i przyjeżdżamy po to, żeby doskonalić swoją wiedzę, żeby doskonalić swój warsztat, więc no najważniejszą rzeczą na pewno są te kwestie związane z wykładami, z posiedzeniami szkoleniowymi, czy też warsztatami, ale dla mnie zawsze bardzo istotną rzeczą poza tym była możliwość spotkania. I była możliwość spotkania się z ludźmi praktycznie z całej Polski i przy tym wymiana doświadczeń. To jest bardzo istotne, bo czasami jest tak, że my zamykamy się w swoim małym światku i wydaje nam się, że no u nas jest tak, a nie wiemy jak jest gdzie indziej, albo myślimy, że u nas to jest najlepiej, a gdzie indziej to nie jest, albo że gorzej. I bardzo fajną rzeczą jest to, żeby porozmawiać, wymienić doświadczenia i wtedy fajnie poprzez tą wymianę doświadczeń można sprowadzić jakieś rzeczy, jakieś dobre rozwiązania na swoje podwórko, albo też podpowiedzieć, prawda, komuś, że słuchaj, no u nas to robimy tak, dlaczego wy tak nie robicie, prawda? I to jest najbardziej istotny element, że oprócz tego aspektu naukowego jest właśnie ten aspekt towarzyski, ta możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń, porozmawiania, a czasami to wygląda następująco, że rzeczywiście ten Grudziądz jest tak no, w północnej Polsce, ale tak w centralnym miejscu w Polsce, jest to fajne miejsce do tego, żeby ratownicy rzeczywiście z różnych części Polski przyjechali, spotkali się, czasami oni się widzą tylko raz w roku, ale my widzimy, że przez te 9 edycji wytworzyły się po prostu znajomości, które rzeczywiście czasami jest tak, że spotykają się tylko raz w roku na naszym sympozjum, czy też czasami gdzieś na jakiejś innej imprezie ratowniczej, a później nie mają takiego fizycznego kontaktu. Ten kontakt jest, ale bardziej zdalny, prawda? I często te osoby już komunikują się na 2-3 miesiące przed, czekają na to, że słuchaj, przyjedziemy, spotkamy się, porozmawiamy, będzie możliwość znowu wymiany doświadczeń i jakby to ratownictwo ich też ewoluuje, prawda? Oni sobie odpowiadają, że no 2 lata temu było tak, 3 lata temu było tak, 4 lata temu tak, a teraz jak jest obecnie, prawda? I też fajne jest to, że my widzimy, jak przez ten okres kilku lat ten system ratownictwa się zmienia i też ci sami ludzie mogą wymieniać się, prawda, tymi doświadczeniami. Dlatego no, biorąc pod uwagę taki aspekt właśnie wymiany doświadczeń, spotkania się i tak dalej, a też to, że no, pracujemy cały czas. Praca w ratownictwie, jak wszyscy wiemy, no, jest stresującą pracą i też ludzie chcą gdzieś odpocząć, chcą troszkę odreagować, chcą się troszkę rozerwać i też widzimy, że oni przyjeżdżają i mają taką potrzebę, prawda? Więc też trzeba zachować taką równowagę, że poza tym, że my dajemy im możliwość właśnie tutaj uczestnictwa w wykładach, w posiedzeniach czy w warsztatach, równie ważne dla nas jako organizatorów jest stworzenie takiej przestrzeni właśnie do wymiany tych doświadczeń, czy też do odreagowania i do zabawy. Dlatego ten grill, dlatego ta uroczysta kolacja. W ogóle miejsce w tym hotelu Rudnik, jak już Klaudiusz wspominał, jest bardzo fajny, ponieważ obok jest plaża miejska, jest to nad jeziorem i jeżeli tylko pogoda dopisuje, a do tej pory naprawdę, jak ja pamiętam, przez ostatnie 7 lat to nie było tak, żeby
nam ta pogoda nie dopisała i sporo osób właśnie, czy to wieczorem już, czy podczas grilla można wyjść na pomost, można usiąść sobie na plaży z piwem i właśnie porozmawiać. I też oczywiście jest muzyka, jest możliwość zabawy zarówno na jednej imprezie, jak i na drugiej. I często to jest bardzo, bardzo istotny element właśnie takiego odreagowania. I na końcu po tych 3 dniach spotkania rzeczywiście oprócz wiedzy mamy też element wymiany doświadczeń, mamy też element takiej rozrywki troszkę, żeby można było odpocząć od tych codziennych naszych obowiązków, czy to właśnie związanych z pracą, czy czysto domowych po prostu. A propos relacji, a propos koleżeństwa, a propos tego wszystkiego, co związane jest poza merytoryką. Pozdrawia nas Legnica, pozdrawia Legnica nas dzisiaj, pozdrawia Grudziądz i wszystkich uczestników. Legnica to również bardzo ważne miejsce na mapie Polski, jeśli chodzi o wydarzenia, o konferencje, o sympozja. Czekamy na więcej informacji od Was. Podeślijcie, z przyjemnością będziemy informować naszych widzów i słuchaczy o Waszych dokonaniach, o Waszych planach na najbliższe Wasze wydarzenia. Klaudiusz, do naszej debaty przygotowaliśmy kilka obszarów, kilka tematów, które, tak jak już wspomniałeś wcześniej, jakby naturalnie nasuwają się na myśl w momencie, kiedy rozmawiamy o jakości, żeby o pewnych kwestiach, szczególnie tych takich wrażliwych porozmawiać. Mówimy o kształceniu podyplomowym, o kształceniu 2. stopnia, mówimy o kwestiach związanych z urlopami szkoleniowymi, mówimy o ogólnym rozwoju zawodowym, mówimy o tych wszystkich kwestiach związanych dla ratowników, ważnych kwestiach dla ratowników medycznych, jak indywidualna praktyka ratownika medycznego, szkolenia specjalizacyjne, o których już my rozmawiali, pamiętasz w odcinku z Twoim udziałem. Mówiliśmy też o wprowadzeniu rejestru ratowników medycznych, o odpowiedzialności zawodowej, o stwierdzaniu zgonu, ale też pojawia się taki wątek, który w obecnym czasie jest dla nas szczególnie ważny. Projekt ustawy mający za zadanie wprowadzić do każdej gminy tak zwany ambulans, który będzie, no właśnie, tak naprawdę nie wiemy, co tak naprawdę władza chce zaproponować. Czy uważasz, że taki temat też padnie w trakcie naszego spotkania, czy raczej będziemy tego może unikać, bo jest to trochę może nie politycznie poprawne, a może z racji tego, że będzie minister, to nie będziemy chcieli o tym mówić? Jak uważasz? Będzie na to przestrzeń, czy raczej przemilczymy ten temat? Znaczy się, myślę, że to co też widać, co się dzieje w mediach społecznościowych i w ogóle w środowisku systemu państwowego ratownictwa medycznego, na pewno ten temat to jest jeden z takich, bym powiedział, głównych tematów, więc myślę, że siłą rzeczy nie tylko w Grudziądzu, ale na wszystkich innych spotkaniach, konferencjach, mistrzostwach, no teraz też rozpoczyna się cały szereg regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Świdnica, tak, później Opole, Bartoszyce i ostatnie u nas Sosnowce, znaczy w Zawierciu, ale organizowane przez nasze pogotowie. Więc na pewno ten temat będzie poruszany i od tego nie można uciec, bo no tutaj też wiele tych komentarzy miałem okazję też czytać, zresztą w szczególności po tych senackich komisjach zdrowia, w szczególności tej senackiej komisji zdrowia 19 kwietnia, gdzie też udział w tej Komisji Zdrowia był komendant Bartchowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, więc myślę, że ten temat gdzieś tam się poruszyło. Zresztą można zobaczyć też w ostatnich dniach apel do prezesa Rady Ministrów stworzony przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Tu myślę, że Piotr mógłby więcej o tym powiedzieć, albo jako też członek zarządu tego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Więc na pewno ten temat będzie dyskutowany i bardzo dobrze, no bo tak naprawdę tylko rozmowy i współpraca mogą przynieść jak najlepsze efekty, więc ten temat też na pewno będzie poruszany. On jest w mojej ocenie bardzo ważny i bardzo istotny. Zresztą no tutaj jakby cały czas wyłącznie opieramy się
o wypowiedzi komendanta Bartkowiaka albo ewentualnie osób właśnie z Państwowej Straży Pożarnej. Zresztą ten temat nawet na różnych innych, nie tylko z ratownictwem medycznym, jest też tematem poruszany, więc myślę, że trzeba o nim rozmawiać i dyskutować i myślę, że też wspólnie jako środowisko, całe środowisko systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wspólnie właśnie razem z MSW i Państwową Strażą Pożarną, że uda nam się wypracować takie rozwiązania tak naprawdę, aby ten system ulepszać tak naprawdę i właśnie podnosi tą jakość, bo o to tak naprawdę nam w tym wszystkim chodzi. Myślę, że spokojnie możemy było zrobić osobne spotkanie w Entelive na temat tego projektu, oczywiście też z zaproszeniem ze strony MSW, ze strony Państwowej Straży Pożarnej, ze strony systemu, bo myślę, że też taka dyskusja, po pierwsze, myślę, że ona jest potrzebna, to po pierwsze, po drugie bardzo oczekiwana, a po trzecie mogłaby wiele tych różnych aspektów wyjaśnić, ale no, jak na razie takich spotkań nie ma, oprócz tego spotkania na Komisji Senackiej, to innych spotkań nie doszło. No mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć taką możliwość, by zwrócić się do pana komendanta z takim zaproszeniem do tego, żeby może zasiadł po drugiej stronie ekranu i spotkał się z widzami i słuchaczami Entelive. Jestem przekonany, że osoba pana komendanta, jego profesjonalizm i fachowość i jakby reprezentowanie naprawdę ogromnej rzeszy fantastycznych ratowników, strażaków z polskiego systemu JRG i KSRG tworzy naprawdę taką dobry filar do merytorycznej rozmowy. Jestem przekonany, że mimo wszystko pan komendant byłby w stanie na wiele ciekawych pytań odpowiedzieć i tak jak żeś przed chwilką powiedział, że również przedstawiciele MSWiA. Zobaczymy, może się uda któryś z odcinków przygotować właśnie na ten temat. Wspomniałeś przed chwilką i to bardzo ważne jest stwierdzenie, ja już też na początku naszego dzisiejszego spotkania o tym powiedziałem, że właśnie Piotr jest członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Ja mam do ciebie, Piotrze, takie pytanie trochę dziwne, może powinienem je zadać na początku, ale czy przygotowanie kolejnego wydarzenia z hasłem w tle o jakości to moda, bo to jest chwytliwe, czy rzeczywiście środowisko tego naprawdę chce? Często Bartek Zimoch o tym mówi, że jakość, ale tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to znowu są jakieś babole, znowu są jakieś sytuacje. Jako ratownik, jako członek zarządu, odpowiedz mi, czy jest na to po prostu moda, czy rzeczywiście środowisku na tym zależy? Powiem tak, środowisku na pewno na tym zależy, tylko musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy całemu naszemu środowisku. I tu jest taki temat, tak jak sam powiedziałeś, że dość drażliwy, prawda, gdzie nie chcemy czasami o pewnych rzeczach powiedzieć, ale może ja to powiem otwarcie, że my jako ratownicy medyczni przede wszystkim powinniśmy zrobić porządek we własnym ogródku, czyli we własnym środowisku, gdzie wszyscy jako zawód będziemy mówić jednym głosem. Ja mam taką cichą nadzieję, że może powstanie tego samorządu, właśnie może ta ustawa o samorządzie ratowników medycznych będzie takim bodźcem, że słuchajcie, to już ten czas, może ten nasz zawód już dorósł do tego, żeby samemu decydować o tym. Czy tak jest? No, ja nie do końca mam taką pewność. Dlaczego? Spotykając wielu ludzi na swojej drodze zawodowej, niestety często mam wątpliwości, czy my sami dorośliśmy jako ratownicy medyczni do tego, żebyśmy mogli sami decydować o swoim zawodzie. Kolejna rzecz jest taka, że patrząc na zaufanie społeczne, według badania z tamtego roku, nawet w tym roku chyba powtórzone to badanie zostało, dzisiaj coś takiego chyba nawet na Twitterze gdzieś widziałem, że ratownik medyczny jest na drugim miejscu zaraz za strażakiem właśnie, postrzegany jako zawód największego zaufania społecznego. I tutaj ja uważam, że to jest bardzo duży potencjał, którym my jako ratownicy medyczni właśnie powinniśmy wykorzystać. Słuchajcie, społeczeństwo nam ufa, jesteśmy na drugim miejscu, prawda? No, brakuje nam troszkę do takiego PR-u, można by powiedzieć, jaki ma Państwowa Straż Pożarna. Natomiast my bez tego osiągnęliśmy taki sukces i teraz my powinniśmy to utrzymać i powinniśmy pokazać, że rzeczywiście my zasługujemy jako ratownicy medyczni na to zaufanie społeczne.
Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na jakość, ale nie tyle może czynności medycznych wykonywanych, co jakość usług całościowych. Ja na przykład też tutaj będę miał wykład dotyczący skarg pacjentów. I tutaj patrząc, bo też wywołałeś mnie z perspektywy właśnie jakby zastępcy kierownika zakładu jako dysponenta ratownictwa medycznego, no my dostajemy skargi. Oczywiście, że tak. Czy tych skarg jest dużo? Są miesiące, że jest więcej, są miesiące, że jest mniej. Natomiast co jest dla mnie takie najbardziej zatrważające, że te skargi nie dotyczą w większości postępowania medycznego. Te skargi dotyczą naszego zachowania. I mówiąc o jakości, może powinniśmy zacząć od siebie samego, od własnego podwórka, zapytać się, jeżeli ja mówię o jakości, czy ja chcę tworzyć tą jakość, czy ja na początku, zacznijmy od tego, zachowuję się prawidłowo w stosunku do pacjenta, czy ja go traktuję podmiotowo, a nie przedmiotowo, a później oczywiście, czy moja wiedza oraz umiejętności są wystarczające do tego, żeby samodzielnie świadczyć usługi w dwuosobowym zespole ratownictwa medycznego. Tak. Podałeś przykład właśnie tutaj Bartka Zimocha, który cały czas mówi o tej jakości, jak najbardziej, bo chce to poprawić, prawda? Ja bardzo cenię i szanuję Bartka, natomiast czasami jest tak, że my u siebie możemy poprawiać troszkę, natomiast nie mamy wpływu na całość, prawda, działania systemu. I tu jeszcze chyba wiele wody w Wiśle musi upłynąć, zanim ta całość systemu się zmieni, ale nie od razu Rzym zbudowano. My od czegoś musimy zacząć. Ja uważam i też tak apeluję do wszystkich, że my zaczęliśmy od własnego podwórka. Staramy się tym jakoś ulepszać właśnie na własnym podwórku. Biorąc pod uwagę Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, my też staramy się budować tą jakość. Staramy się właśnie ten aspekt zarówno naukowy, jak i organizacyjny wspierać, żeby ten nasz zawód był szanowany i różne imprezy się do tego przyczyniają. Jak najbardziej sympozja naukowe, szkoleniowe, prawda, konferencje, ale również, jak Klaudiusz wspomniał, o mistrzostwach. Mistrzostwa również przyczyniają się do polepszenia jakości. Ta rywalizacja również bierze to, że my dokształcamy się. My chcemy czegoś lepiej, robić coś więcej i też jesteśmy, z czym jest związana ta jakość? My powinniśmy też być podatni na krytykę, ale też umieć ją przyjąć. To nie jest tak, jeżeli ktoś mnie skrytykuje, że przyjechałem na przykład, przywiozłem pacjenta i coś zrobiłem źle, w porządku, to nie, ja nie powinienem się oburzać, ja bym to przyjąć na spokojnie, przeanalizować i stwierdzić, no mogło mi się zdarzyć, ja też mogę mieć słabszy dzień, każdy z nas może mieć słabszy dzień, prawda? Wyciągnijmy z tego wnioski, żeby na przyszłość nie popełniać tego typu błędów, a w tym wszystkim priorytetem jest pacjent, prawda? My nie pracujemy dla siebie, dla kolegi, dla kogoś, dla innego ratownika, pielęgniarki czy lekarza, któremu przywieźliśmy pacjenta, tylko my pracujemy dla pacjenta i to my jesteśmy dla niego. Dlatego mówię, my przede wszystkim powinniśmy, wydaje mi się, zmienić myślenie jako na myślenie podmiotowe o pacjencie, a nie myślenie przedmiotowe. I tutaj jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, bo Bartek napisał, że go w Grudziądzu nie będzie, ale Bartek będzie akurat na naszych mistrzostwach. Ja bardzo dziękuję, że przyjął zaproszenie jako sędzia, właśnie Jura 2023 w Zawierciu, więc mam nadzieję, że też poprzez realizację tego zadania, poprzez ocenę, poprzez konstruktywną jakąś krytykę, wymianę doświadczeń, no jakąś małą cegiełkę do tej jakości za każdym razem złożymy, przyczynimy się. Mówię, małymi kroczkami. My nie zrobimy tej jakości od razu, natomiast jeżeli będziemy małymi kroczkami, prawda, iść, to mamy duże szanse na zbudowanie tego i na początku, obecnie ja wiem, że budujemy świadomość. Dopiero jesteśmy na tym etapie, prawda? Ale powinniśmy nie tylko o tym mówić, ale też pokazywać to na co dzień. Zanim zwrócę się jeszcze do Klaudiusza z pewnym bardzo podobnym pytaniem, ale bardziej w kontekście dysponenta, jednego z wielu w Polsce, o tym też żeśmy rozmawiali w spotkaniu na żywo w NT Live, kiedy byłeś głównym gościem, z którym rozmawialiśmy prawie 4 godziny o przyszłości, która przed nami. Ale zacznę może od bardzo fajnego komentarza. Panie Michale, bardzo serdecznie dziękuję, że jest Pan dzisiaj z nami. Pan Michał Winter napisał: jakość to nie moda, ale standard w większości krajów. Brawa dla organizatorów sympozjum, że kolejny raz pochylają się nad
tym zagadnieniem. Dziękuję Panie Michale, mam nadzieję, że zobaczymy się w Grudziądzu, a jeżeli nie, to proszę koniecznie dać znać, gdzie Pan będzie na kolejnym wydarzeniu. Może przez przypadek będą tam nasi dzisiejsi goście, może my, a może takie osoby jak Bartek Zimoch, albo na przykład Krzysztof Wiśniewski, który jest dzisiaj z nami, również słucha nas z Bydgoszczy i nas pozdrawia. Jest Pan Sebastian Jakubczyk, który jest stałym gościem i widzem NT Live. Panie Sebastianie, nie wiem, czy Pan już jest z nami od 3 lat, bo w czerwcu będzie 3 lata dokładnie, kiedy funkcjonuje NT Live, ale jest Pan z nami bardzo regularnie, za to bardzo dziękuję. Bartek po prostu Wam dzięki też składa za to zaproszenie. Fajnie, że jesteś dzisiaj z nami, drogi kolego, ale ja mam właśnie to pytanie do Klaudiusza przygotowane w swojej głowie, bo to, że dla nas, dla ratowników medycznych jest to rzecz jasna, bo każdy z nas, zarówno Klaudiusz, Piotr, ja, Bartek i wielu z nas jesteśmy ratownikami. A jak przekonywać dysponentów, drogi Klaudiuszu, do tego, żeby jakość nie była tylko sloganem na roll-upie, żeby to nie było tylko pod kątem, nie wiem, jakiejś certyfikacji albo jakiegoś nadania stempla, ale żeby się to wryło bardzo mocno w naszą tożsamość. Jak z takimi, no właśnie, dysponentami sobie czasami radzić, bo wiemy też, że to też nie do końca funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. Ten temat niewątpliwie jest bardzo, bardzo szeroki. Ja też tutaj pozdrawiam wszystkich, że tak powiem, kolegów, którzy tutaj też te komentarze opisali, bo się wszyscy dobrze znamy. Natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem jakości. Też jestem zwolennikiem akredytacji dysponentów ratownictwa medycznego. Myślę, że jest najwyższy czas, aby pewne zmiany w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego były to zmiany systemowe, a nie zmiany kosmetyczne. Tu począwszy tak naprawdę od kwestii ilości tych dysponentów ratownictwa medycznego, no bo dzisiaj mamy 212 dysponentów ratownictwa medycznego, o czym chyba już wspominałem, z czego 42 jednostki są to samodzielne jednostki, a 170 to jest pod szpitalami. Więc myślę, że to jest pierwszy tutaj obszar, który powinien być w jakikolwiek sposób reorganizowany. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ta akredytacja, zresztą tutaj Centrum Monitorowania Jakości, czyli ta jednostka ministerialna, zresztą to też już minister o tym wspominał, opracowała taki dokument związany z akredytacją. Tam jest 8 obszarów, 100 tematów, które są badane, bo to nie może być tylko aspekt, nie wiem, medyczny albo jakiś inny aspekt, który trzeba bardzo szeroko podejście dotyczące kwestii sprzętu, kadry medycznej, dostęp do szkolenia i wiele, wiele innych aspektów, które muszą być tutaj zawarte. Mam nadzieję, że ta akredytacja dysponentów w jakimś tam niedługim okresie czasu też mam taką nadzieję, że minister Waldemar Kraska coś tutaj w tym zakresie wspomni, nawiąże też do tematu głównego sympozjum, więc myślę, że tutaj też możemy oczekiwać w tym zakresie jakichś informacji ze strony ministra. Natomiast na początku oczywiście musi być kwestia pilotażu, później kwestia dobrowolności, później kwestia też musi być okres dostosowawczy dysponentów do tej akredytacji. Przede wszystkim tak naprawdę, no, żeby akredytację, to oczywiście trzeba, tak jak ze wszystkim, tak jak z każdym badaniem naukowym, jak chcemy coś porównać, to pierw musimy tak naprawdę zrobić taki rachunek sumienia i sprawdzić, jaki jest dzisiaj czas rzeczywisty, te elementy mają być badane, trzeba je dzisiaj zbadać, na jakim one są poziomie i od tych elementów, od tych wyników trzeba tak naprawdę te mierniki jakościowe, które muszą być po prostu życiowe, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby nikt nie spełniał tych warunków, albo żeby wszyscy te warunki spełniały, no bo mija się to z celem. Natomiast na samym końcu kwestia dotycząca akredytacji dysponentów ratownictwa medycznego, to jest oczywiście kwestia nie miesiąca, 2, 3, tylko lat tak naprawdę, bo to jest proces bardzo długotrwały. Musi być to element, który będzie zależny od finansowania dysponentów ratownictwa medycznego. Patrz na inne rozwiązania tego typu systemowe na świecie. Jeśli osiągasz pewien poziom jakościowy i przekraczasz tą granicę, to na przykład, nie wiem, masz 2% do kontraktu twojego, który masz podpisany z NFZ-em, otrzymujesz.
to też jest taki element, żeby dysponentowi ratownictwa medycznego na tym zależało. Więc myślę, że na pewno w ostatnim czasie o tej jakości również stricte w ratownictwie medycznym nie tylko się mówi, bo ja sam pamiętam, że o jakości w systemie mówi się od samego początku, jak system powstał. Natomiast jakby w ostatnim czasie widać jakby konkretne prace w tym kierunku, konkretne dokumenty, konkretne zapowiedzi w tym zakresie, więc mam nadzieję, że ten kierunek nie będzie przerwany, tylko jakby też poznamy te założenia ze strony Ministerstwa Zdrowia. Natomiast tutaj nie możemy jakby się zwrócić na temat jakości, dysponent będzie tą akredytację dostawał czy nie, bo to jakby nie jest tym rzecz, my musimy tak naprawdę podejść do systemu jako całościowego pewnego zagadnienia i musimy tu pewne rzeczy tak naprawdę zmienić. Wszyscy pamiętamy, może większość z nas pamięta 2018-19 rok, jak Państwowe Ratownictwo Medyczne stało się Państwowym Ratownictwem Medycznym od 1 kwietnia, gdzie dysponenci muszą posiadać ten 51% wkład państwowy, tak? Czy to było dobrze, to było źle, brak konkurencyjności, jest tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników, natomiast my musimy iść po prostu dalej, tak? My musimy pójść dalej, uważam, że powinniśmy robić w województwach duże stacje, te 42 dysponentów to jest w zupełności wystarczająco do tego, aby w Polsce tych dysponentów było. Ja jestem zwolennikiem od wielu lat, zresztą o tym też głośno mówię, aby karetki zespoły ratownictwa wyciągnąć spod szpitali i żeby samodzielne jednostki, samodzielne podmioty, które wykonują zadania ratownictwa medycznego, żeby one jakby stricte były odpowiedzialne od A do Z i zajmowały się ratownictwem medycznym. Czyli to też jest proces długotrwały, tak? I to ale też, nie niemożliwy. Ale nie niemożliwy oczywiście. Może też gdzieś tam w przyszłości będziemy dalej, że tak powiem, pewne elementy centralizować, ale jak na razie nie możemy mówić wielkie hasła o centralizacji dysponentów, jak mamy 212 dysponentów ratownictwa medycznego. Są województwa, gdzie jest 60-70 zespołów, a jest 20 kilku dysponentów ratownictwa medycznego. Są też tutaj na pewno te zmiany muszą być i mam tutaj wielką nadzieję, że faktycznie tutaj na rozpoczęciu ze strony w szczególności pana ministra Waldemara Kraski tutaj pewne też kierunki będą też tutaj przekazane nam jako całemu środowisku ratowników medycznych i nie tylko, ale też wszystkich pracowników systemu PRM. Doskonale. Pan Adrian Lestat napisał, a propos jakości, tu również należy podkreślić dysponentów, rolę tych dysponentów, może bardziej postawę. Panie Adrianie, pozwolę sobie dopowiedzieć, ciężko jest pracować w szpitalu, dla którego pogotowie to tylko problem lub źródło zysku. Takie postawy się z pewnością często zdarzają. Pan Michał Winter napisał, że będzie w Grudziądzu. Panie Michale, proszę zatem podejść do naszego stanowiska NT-Live. Z przyjemnością się z panem spotkam, z przyjemnością przybiję piątkę i podziękuję za to, że dzisiaj jest pan z nami, bo komentarze pan tutaj przedstawia świetne. Kolejnym z nimi jest stwierdzenie, że pan Piotr Szwedziński powiedział piękną kwestię. Zacznijmy od siebie i od swojego podwórka. Małą łyżką z dużej miski. Myślę, że to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, które będzie nam mogło towarzyszyć. Pan Radosław Kołodziejczyk, który też dzisiaj jest z nami, panie Radosławie, dziękuję, podzielił się takim komentarzem, który brzmi, że myślę, że jakby dysponenci brali odpowiedzialność za ludzi, których zatrudniają, to i jakość by była. Jest z pewnością coś na rzeczy, panie Radosławie, a Bartek, który bardzo często podkreśla jedną ważną kwestię dla mnie. Bartek zawsze mówi, że to ministerstwu powinno zależeć na tej jakości, że to fundusz, że to ministerstwo, płatnicy, im powinno zależeć. A dzisiaj Bartek dopowiedział, akredytacja powinna być robiona przez podmioty zewnętrzne, ministerstwo może być w moim odczuciu nieobiektywne. I tak, w normalnych warunkach w świecie, w Skandynawii, w Europie są odpowiednie urzędy, które się tym, drogi Bartku, zajmują, ale masz wiedzę na ten temat z pewnością ogromną. Drodzy Państwo, jest przestrzeń do tego, żeby zadać pytanie zarówno Piotrowi, zarówno Klaudiuszowi, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, a ja zadam takie pytanie już praktycznie zbliżające nas do zakończenia dzisiejszego spotkania w kontekście debaty w trakcie sympozjum.
Jak panowie uważacie, jakie must have, jakie pytanie musi paść w debacie, albo jakie pytanie powinno paść w jednym z wywiadów NTLive spośród tej listy proponowanych gości, którzy będą z nami, którzy będą mogli podejść do mikrofonu, będą mogli usiąść i się przywitać z widzami i słuchaczami NTLive, a ja mogę tylko powiedzieć, że może się uda, mam nadzieję, że będzie to pan Waldemar Kraska, będzie to pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Ładny, będzie to z pewnością szef LPR-u pan profesor doktor habilitowany Robert Gołąskowski, pan profesor Gierlotka, pan profesor Zembala, pan profesor Basiński, pan Daniel Celiński, pan doktor Daniel Celiński, będzie pan Tomasz Draczyński i mam nadzieję, że się uda jeszcze z Klaudiuszem i z Piotrem porozmawiać. A jakie wasze pytanie powinno być na pewno zadane w tej przestrzeni, gdzie NTLive będzie biegało z mikrofonem? No to może Piotrze. Ja może zacznę, bo tak nazwisk jest bardzo dużo i tu można by było bardzo dużo wymieniać, bo każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie, prawda? Natomiast ja tak chciałbym tylko do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tej jakości, bo to tak będzie wracać do nas jak bumerang. Wspomniałeś Daniela Celińskiego i tutaj uważam, że bardzo odpowiednią osobą właśnie Daniel Celiński i Rafał Baćkowski są osobami, pracownikami właśnie pogotowia ratunkowego w Siedlcach, gdzie oni stworzyli program oceny właśnie działań związanych z jakością ratownictwa medycznego właśnie przedszpitalnego. W swoich zespołach ratownictwa medycznego w Siedlcach stworzyli autorski program do tego i ja może nie będę więcej nic mówił, żeby zdradzać, natomiast bardzo istotną rzeczą, żeby zapytać u źródła, porozmawiać właśnie z chłopakami, w jaki sposób oni to zrobili, czy może mieć to przełożenie, tak, jakim wyszedł, bo taki pilotaż już gdzieś tam został u nich przeprowadzony, można by powiedzieć, mają narzędzie do tego stworzone i czy jest możliwość wprowadzenia tego gdzieś dalej w Polsce u innych dysponentów. Więc to tak odnośnie tylko chciałem wtrącić tutaj tej jakości. Masz to ode mnie. A Klaudiusz, jaka rekomendacja dla prowadzącego debatę i wywiady w NTLive? Tutaj zgadzam się z Piotrem, zresztą pamiętam na tym 85. odcinku, gdzie miałem przyjemność brać udział, właśnie wspominałem o doktorze Celińskim i jako też ewentualnego zaproszonego gdzieś tam może w przyszłości kolejnego gościa w tym zakresie, o czym też Piotrek wspominał. To tak naprawdę debata jest debatą. Tutaj te nazwiska, które też wymieniłeś, to oczywiście to też nie są nazwiska, które jakby... Niektóre z tych nazwisk oczywiście, które jakby może nie tyle co nie interesują, ale co jakby ich nie dotyczy samorząd ratowników medycznych, tak? To bardziej też kwestia ewentualnych takich zagadnień typowo medycznych. Natomiast tutaj te obszary, które ewentualnie, te pytania, to tak naprawdę mnie się na usta ciśnie pierwsze pytanie, czy w ogóle samorząd ratowników medycznych jest potrzebny? Oczywiście z dwoma rękami podpisuję się oczywiście, że tak, natomiast... Kontrowersyjnie. Tak, bo też tak naprawdę czytając nawet różnego rodzaju komentarze, mam takie wrażenie, że wiele osób w środowisku dopiero po tym, jak ustawa została podpisana, tak, w życie zaczęło się o tym samorządzie gdzieś tam konkretnie mówić, dopiero zdajemy sobie jako środowisko, duża część środowiska zdaje sobie sprawę, co się wiąże tak naprawdę z powstaniem samorządu. Stąd też myślę, że ta debata jest o tyle istotna, by właśnie te takie istotne obszary związane z wejściem ustawy o zawodzie i samorządzie, tak, ale przede wszystkim same powstanie samorządu i co samorząd ma przynieść, czym się ma ten samorząd zajmować, to jest bardzo, bardzo ważne tak naprawdę. To, jak ten samorząd będzie funkcjonować w przyszłości, to wszystko tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszego całego środowiska ratowników medycznych, bo my ten samorząd wszyscy tworzymy. To nie tworzy nazwisko X, Y, Z i tak dalej, tak, tylko tworzy to całe środowisko. To od nas zależy, jak ten samorząd będzie funkcjonować, tak. Tutaj zresztą Piotr się na ten temat wypowiedział i zgadzam się też w 100%. I mam nadzieję, że kwestia powstania samorządu będzie też taką kwestią właśnie, która skonsoliduje środowisko ratowników medycznych. To oczywiście wcale nie będzie tutaj to łatwe. Natomiast tutaj jakby kolejne kroki zostały wykonane. Mamy już powołany komitet organizacyjny, który, jak wspomniałem,
ma tak naprawdę mało zadań, ale bardzo trudnych organizacyjnie, technicznie do zrobienia. Trzymam mocno kciuki tak naprawdę, żeby się udało i żeby faktycznie 6 miesięcy od momentu wydania zarządzenia odbyły się te pierwsze wybory i były wybrane władze samorządu ratowników medycznych. Dlatego też myślę, że ta debata związana z powstaniem samorządu ratowników medycznych, myślę, że będzie bardzo ważna dla środowiska, bo to jest nie tylko, ona jest oczywiście najważniejsza dla środowiska ratowników medycznych, ale ona też jest ważna tak naprawdę dla całego systemu państwowego ratownictwa medycznego. Ona tak samo jest ważna dla dysponenta z punktu widzenia pracodawcy. Za ustawą tak naprawdę i za wejściem w życie zapisów ustawy jakby za sobą niesie sporo rozwiązań, które wspominałeś tak naprawdę, choćby 6-dniowe urlopy szkoleniowe, tak, kwestie kursów kwalifikacyjnych, specjalizacji, studiów magisterskich, prawo wykonywania zawodu i tak dalej, i tak dalej. Tych aspektów jest bardzo sporo, stąd też myślę, że ten temat musi też być bardzo szeroko omawiany, musimy o nim w środowisku dyskutować. Natomiast wszyscy powinniśmy i mam nadzieję, że tak będzie, będziemy grać te samej bramki, żeby ten samorząd, który powstaje, a dla przypomnienia samorząd powstaje od kilkunastu lat. Ja pamiętam pierwsze prace, pierwsze projekty tak naprawdę 10 lat wstecz, z tego co ja pamiętam, ustawy o zawodzie i samorządzie. Doczekaliśmy się tego, to jest też nasz wielki sukces, naprawdę wielki sukces środowiska ratowników medycznych i teraz tylko od nas tak naprawdę zależy, w jaki sposób ten samorząd będzie funkcjonować i musimy tutaj wszyscy trzymać kciuki i pomagać. Czas pokaże, drodzy panowie, czy data powołania samorządu będzie tak mocno rozpoznawalna i tak ważna jak 4 czerwca z punktu widzenia Solidarności, tej organizacji, która między innymi stała na straży praw pracowniczych i tych związków zawodowych. Tak więc mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie. Zanim poproszę was, żebyście na zakończenie odpowiedzieli na jedno kontrowersyjne pytanie w kontekście projektu Karetka w każdej gminie, to jeszcze odniosę się do komentarzy związanych z waszymi wypowiedziami. Jest z nami nadal Bartek Zimok, za co uprzejmie się kłaniam nisko. Bartek napisał, że pierwsze wybory do samorządu będą takim papierkiem lakmusowym świadomości ratowników medycznych w naszym kraju, co ona rzeczywiście pewnie będzie mogła pokazać. Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jest z nami, również współtworzy dzisiejsze wydarzenie, napisał komentarz humorystyczny, bym powiedział, ale jednak ważny. Wiele osób spisuje na straty samorząd, zanim powstał. Pozwólmy mu się zawiązać, rozwinąć i działać. A ratownikom świetny profil, napisał taki komentarz. Na razie wszystko pod górę. Jako osoba powołana do komitetu organizacyjnego samorządu nie mogę powiedzieć, że nie będzie łatwo. Jutro mija termin ogłoszenia o pierwszym posiedzeniu, a tu cisza ze strony MSZ. No i właśnie, my dyskutujemy tutaj o tej jakości, kiedy my organicznie próbujemy o tę jakość zawalczyć, a nasi zwierzchnicy, nasi decydenci nie dają dobrego przykładu. No i dobrze, to na zakończenie poruszę jeszcze jedną kwestię, o którą zapytał pan Radosław. Panie Radosławie, dziękuję. To pytanie zarówno niech będzie do was, panowie, jako do ratowników medycznych, ale też do szefów jednego z bardzo ważnych dysponentów na Śląsku. Jak ma się do jakości właśnie projekt Karetki w każdej gminie? Jak to może zaburzyć hasło konferencji, może nie samej, sympozjum, ale jak to może wpływać na taką realność dnia codziennego? Piotrze, jak uważasz? No tutaj jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych ja zachęcam wszystkich do wypełnienia ankiety, którą jako Polskie Towarzystwo właśnie Ratowników Medycznych stworzyliśmy. Ona jest dostępna na naszym facebookowym profilu, jak również na stronie ratmed.org i tam również można zapoznać się z otwartym listem do prezesa Rady Ministrów, który jako PTRM wystosowaliśmy, że my nie zgadzamy się zupełnie z tym projektem i widzimy po prostu zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. No i dla nas jest to zupełnie niezrozumiałe i niedopuszczalne, jak w XXI wieku
prezes Rady Ministrów może w ogóle dopuszczać czegoś takiego, tym bardziej, że Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za ochronę zdrowia, w ogóle nic o tym projekcie, można by powiedzieć, nie wie, nie było brane jako strona do rozmów i z nim nie był konsultowany ten projekt, tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji samodzielnie, można by to powiedzieć, buduje drugi system obok istniejącego systemu, gdzie my tutaj rozważamy na temat budowania jakości w tym systemie, ponieważ system działa od 2007 roku. Mamy, można powiedzieć, że 16 rok, kiedy ten system już istnieje i będzie działał. I bardzo dużo mamy do zrobienia, już dużo osiągnęliśmy. Jak ja sobie przypomnę, co było jeszcze w 2009 roku, na przykład w 2010, to rzeczywiście. Dziękuję bardzo, Jacku, za udostępnienie. To jest właśnie ta ankieta. Zachęcam wszystkich do wypełnienia. Zainteresowanie jest bardzo duże, tylko bodajże w niedzielę ponad 300 osób wypełniło tą ankietę, więc my bardzo się cieszymy. Chcemy po prostu poznać zdanie zarówno to osób medycznych, jak i niemedycznych. Nie chcemy narzucać, ponieważ może ktoś uważa inaczej niż my. Natomiast jeżeli ktoś uważa podobnie, może się podpisać, jeżeli uważa inaczej, również może wypełnić i również może podpisać się pod tą ankietą. My widzimy bardzo duże zagrożenie, prawda, co do powstania tego. Nie zgadzamy się z tym, jest bardzo dużo wątpliwości. Tak jak powiedziałem, to jest budowanie systemu takiego obok istniejącego systemu i pytanie, biorąc pod uwagę, z jaką pompą to jest wdrażane, w jaki sposób ten projekt też powstaje, on zakłada wpompowanie bardzo dużej ilości pieniędzy w system, tak naprawdę, który nie istnieje, on ma dopiero powstać, prawda? Natomiast obecnie my widzimy, rozmawiając o jakości, że mamy niedofinansowany system obecnie istniejący. Mamy 1600 ambulansów ponad w Polsce i wystarczy rozwinąć troszkę te ambulanse, tam gdzie ich brakuje, troszkę dołożyć. Wydaje mi się, że to kwestia kilkunastu w każdym województwie. Natomiast my też nie negujemy jakby kwestii powstania tych ambulansów w straży, bo kwestia jest taka, że bez przesady, nie 2800, ale ja myślę, że może 100, może nawet 200 ambulansów, sama Państwowa Straż Pożarna powinna je mieć. To jest podobnie jak to działa w policji. Policja też ma swoje karetki, pracują tam ratownicy medyczni i takie ambulanse strażackie na pewno w straży się przydadzą, czy do zabezpieczenia własnych działań, czy do nawet pomocy, prawda, czy do jakichś długotrwałych akcji ratowniczych, w których właśnie Krajowy System Ratowniczy-Gaśniczy uczestniczy w nich, czy na przykład do poszukiwań. W przypadku na przykład jakichś utonięć, poszukiwań sekcji nurkowych i tak dalej, takie ambulanse są potrzebne. My jako Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jesteśmy w stanie jakby zabezpieczać działania, ponieważ my wyjeżdżamy do pacjenta, prawda? I my widzimy tutaj przestrzeń, że tak, te ambulanse będą potrzebne. Natomiast w rozmowie, ja tutaj rzuciłem liczbę, mówię nawet może 100, może 200 na całą Polskę, a ostatnio w rozmowie z przedstawicielami jednej z komend wojewódzkich usłyszałem, że 4 na jedno z największych województw w Polsce to w zupełności by wystarczyły takie ambulanse. I nam tutaj tylko chodzi o liczbę, prawda? Tylko chodzi o liczbę, bo my widzimy tą przestrzeń, wiemy, że jest to potrzebne i nie ma problemu. Natomiast jeżeli my mamy 1600 ambulansów, a słyszymy, że ktoś chce kupić 2800, jeszcze, że te ambulanse będą w jednostkach OSP, tak? Gdzie nie mamy tych ratowników medycznych tam, to będzie powrót do udzielania pierwszej pomocy. Dla mnie, co jest najbardziej zatrważające, że w tym momencie ta karetka przyjedzie, weźmie pacjenta, tak? I przewiezie do szpitala. I jak od samego początku, jak uczyliśmy się o zdarzeniach masowych, mówiło się, nie przenośmy katastrofy do szpitala, to w tym momencie to będzie przeniesienie katastrofy do szpitala, ponieważ jak obecnie 52% pacjentów średnio w skali kraju trafia do szpitala, 48%, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego udzielają pomocy na miejscu zdarzenia, tak w tym momencie ja myślę, że przynajmniej 70-80% tych pacjentów trafi do szpitala, a już wiemy obecnie, jak wyglądają szpitalne oddziały ratunkowe, jakie jest przepełnienie, i też kwestia tego, że w 80 ponad procentach system Państwowego Ratownictwa Medycznego nie udziela pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, prawda? Tylko niestety robimy za lekarzy rodzinnych i tutaj też jest kolejny problem, więc ja myślę, że taki ratownik na poziomie KPP czy pierwszej pomocy w Straży Pożarnej z OSP, nawet jak przyjedzie, rozłoży ręce i mówi, pan musi zobaczyć się z lekarzem. I gdzie on go zobaczy? Nie tylko do szpitalnego oddziału ratunkowego.
No, Pozwolisz- nie poruszając jeszcze innych kwestii, które no, można by mnożyć tutaj tych. Pozwolisz, Piotrze, że tutaj może nie brutalnie tobie przerwę, ale może zostawię to jako kolejny temat do odcinka NT Live, tylko byłoby cudownie, gdyby rzeczywiście zasiedli wszyscy po tej stronie drugiej monitora, MSWiA, pan komendant, przedstawiciele, tak jak było to w debacie senackiej, tam gdzie właśnie żeście uczestniczyli. Wrócimy na pewno do tematu. Obiecuję, że na antenie NT Live będziemy o tym mówić. Jest ankieta również na naszym profilu. To jest bardzo, bardzo ważne. Pojawiają się komentarze, jest dzisiaj z nami Michał Czerwiński, paramedyk brytyjskiego NHS-u, jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci, jeśli chodzi między innymi o medycynę taktyczną, jeden z pierwszych instruktorów, który zajmował się TC3, to w kontekście warsztatów waszych. Michał, pozdrawiam ciebie. Dodatkowo ambulans straży byłby wyspecjalizowany, CBRN, wypadki nurkowe, wysokościówka i tak dalej. To jest właśnie implementowanie tych zespołów do konkretnych potrzeb i to jest świetne, że Michał o tym tutaj podpowiada. Bardzo się cieszę, że są kolejne komentarze pana Tomasza Wyciszkiewicza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Można o wielu kwestiach powiedzieć, panie Tomaszu. Jestem przekonany, że nawet Klaudiusz, który jest zarówno dyrektorem pogotowia, jest ratownikiem, jest profesorem, jest bardzo mocno legislacyjnie zaangażowany, można rozmawiać wprost o wielu kwestiach. Ważne, żeby rozmowa była kulturalna, merytoryczna i pozbawiona jakichkolwiek negatywnych emocji, bo często niestety się to w tej merytoryczne wkrada. No dobrze, to Klaudiuszu, oddając tobie głos w kontekście komentarza, pytania zadanego przez naszego widza, bo to nie chciałbym zostawić bez twojego sprostowania, może nawet nie sprostowania, skomentowania. Jak ma się właśnie ten projekt co do jakości z punktu widzenia twojego jako dysponent, ale też jako ratownik medyczny, no bo przecież chleb powszedni wiele lat temu to był po prostu ZRM dla ciebie, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj też to, co Tomek Wyciszkiewicz, którego pozdrawiam, napisał. Myślę, że akurat jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że chyba najwięcej powiedziałem na temat tego projektu i wypowiedzi obaw ze strony naszego systemu, dlatego też tutaj zachęcam do przesłuchania całej komisji senackiej i rozmowy tak naprawdę pomiędzy mną a Piotrkiem, bośmy się dwójkę wypowiadali, a ze strony PSP pana komendanta Bartkowiaka i myślę, że każdy wyciągnie sam wnioski, bo to przynajmniej z naszej strony, myślę, że z strony pana komendanta Bartkowiaka też była bardzo merytoryczna debata i do tej debaty się przygotowaliśmy. Tutaj no, nie ma co tak naprawdę tutaj jakby, no, zgadzam się tutaj z komentarzem Przemysława też Mulczyka, ambulans SP nie gwarantuje jego wyjazdu. No większość ambulansów tak naprawdę będzie przecież w OSP, tak? Część oczywiście będzie w PSP, ale to będzie może 300, może 350, chyba tyle mamy nawet jednostek PSP w naszym kraju, więc większość będzie tak naprawdę o OSP, więc będzie oparta o te siły i środki, które są dzisiaj. I też tutaj, jeśli chodzi o tą kwestię, to też zawsze na każdym spotkaniu chciałbym to właśnie mocno artykułować. Nasza współpraca, myślę, że wszyscy się zgodzimy z systemu PRM na co dzień z OSP, PSP jest bardzo dobra, była, jest i będzie i tutaj nikt jakby nie ma tutaj żadnych ze stron, żadnego zagrożenia. Potrzeby ambulansów Straży Pożarnej, sam jestem zaskoczony, że jeszcze ich nie ma, ponieważ, o czym tu Piotrek wspominał, na własne potrzeby, ćwiczenia, różne akcje ratownicze, czy tak jak tu wpisał Michał, tak, Czerwiński, też serdecznie pozdrawiam, dotyczące pewnych już wyspecjalizowanych tak naprawdę zadań, jak najbardziej tak, ale no szanowni państwo, no nie w takiej ilości, 830 000 jeden ambulans, za którym ma zapłacić państwo, 2812 w stosunku do 1610. I to, co już też deklarowaliśmy, to, co też deklarowałem w imieniu pracodawców, że my jesteśmy w Polsce, jeżeli ktoś uznaje, albo ktoś uznał, że zespołów jest za mało, że czasy dojazdu są zbyt duże, to my deklarujemy, że w ciągu kilkunastu tygodni, kilku miesięcy jesteśmy w stanie uruchomić 100-150 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego na poziomie ALS. Zresztą w dobie COVID-u
uruchomiliśmy ponad 100 zespołów ratownictwa medycznego w Polsce. Dysponujemy sprzętem w postaci karetek, sprzętu medycznego i przede wszystkim kadrą medyczną. To jest tak naprawdę to nasze najważniejsze dobro, czyli kadra medyczna, a ją dysponujemy i byliśmy w stanie uruchomić w COVID-zie i będziemy w stanie uruchomić dodatkowe zespoły. Jeżeli chodzi o to pytanie, to tak naprawdę my powinniśmy inwestować właśnie w jakość, czyli w jakość w zespołach ratownictwa medycznego, tak? Stąd też tutaj z założeniami ze strony Straży Pożarnej o to, aby były karetki jak najbardziej. I zawsze ja też od wielu lat też jestem naukowcem, akademikiem, tak, też wiele pracy publikuję, stąd też lubię statystykę. No jeżeli, szanowni Państwo, to myślę, że na ten temat zakończę tym, jeżeli chodzi o kwestię Straży Pożarnej. Jeżeli z danych, które podaje pan komendant Bartkowiak, w ciągu ostatnich 5 lat 25 000 wyjazdów do zdarzeń izolowanych medycznych, 25 000, to oznacza, że rocznie to jest 5 000 wyjazdów. Na 2812 ambulansów, to znaczy, że ten ambulans wyjedzie 2 razy do roku do zdarzenia medycznego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w ciągu tych ostatnich 5 lat system ratownictwa i zespoły ratownictwa medycznego w Polsce wyjeżdżały ponad 15 milionów razy. W stosunku do 25 000 jednostki, która zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest jednostką współpracującą z systemem. Fakt, że zdarzają się takie sytuacje i w COVID-zie się zdarzały, że faktycznie nie było dostępnego zespołu ratownictwa medycznego, pojechała Straż Pożarna, PSP, OSP, no i była kwestia oczekiwania dotycząca transportu. Tak, takie sytuacje się zdarzają. Rozwiązaniem jest właśnie, aby ambulanse oczywiście w odpowiedniej ilości na te potrzeby były. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Natomiast ja dalej oczekuję tego, do czego pan komendant zobowiązał się na komisji senackiej i w rozmowach, do tego, aby zorganizować spotkanie, aby porozmawiać, aby wymienić argumentami, bo trzeba tak naprawdę rozmawiać, tu nikt na nikogo nie jest obrażony albo tutaj, że tak powiem, neguje wszystkie pomysły. Absolutnie nie. Kwestia jest po prostu rozmowy, uzupełniamy się bardzo dobrze na co dzień i myślę, że też tutaj wspólnymi siłami możemy jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo medyczne obywateli naszego kraju, a o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tu też chciałem jeszcze komentarz do Lukasa Felczera, którego też serdecznie pozdrawiam, odnośnie samorządu. Też to, co też mam nadzieję wybrzmiało w tej mojej wypowiedzi na temat samorządu, że musimy, to co mówiłem, musimy wspierać. Tak, nie możemy powiedzieć, że samorząd jest niedobry, zły, to jest zły pomysł i tak dalej. Nie, powinniśmy tak naprawdę wspierać ten samorząd, aby on powstał tak naprawdę. To jest w interesie całego środowiska, wszystkich ratowników medycznych i tylko wyłącznie od nas zależy, jak ten samorząd będzie funkcjonować. I ostatni, tutaj też chyba był to komentarz chyba nie pamiętam już odnośnie tam zarządzenia. Zgodnie z zarządzeniem, które było wydane 8 maja, jest 14 dni na zorganizowanie pierwszego spotkania samorządu, więc czas jest do 20 maja, więc mam nadzieję, że faktycznie tutaj to spotkanie będzie wyznaczone i się jakby pierwszy raz komitet jakby spotka i też bardzo ważne elementy tutaj, no bo trzeba wybrać przewodniczącego, zastępcy i tak dalej, tak poukładać, więc mam tutaj nadzieję, że faktycznie do tego terminu będzie i to też będzie takim pierwszym bardzo ważnym krokiem. To jeżeli chodzi... Tak, to ja pozwolę sobie, bo tutaj pan Karol wkleił, bo tutaj pojawiają się pytania, jak ta senacka komisja przebiegała, jak to wszystko się działo. Pan Karol wkleił link, a ja pozwolę sobie przeczytać, żeby nie wstawiać całego komentarza od pani Angeliki.
Figacz Mani, takie podziękowanie właśnie wam, panom, panowie Klaudiusz i pan Klaudiusz i pan Piotr, którzy są dzisiaj z nami. Pani Angelika takie bardzo ładne podziękowania właśnie w waszym kierunku przesyła za rzeczowe i merytoryczne wystąpienia podczas sejmowej komisji, bardziej chyba senackiej. Pani Angeliko, obawiam się, że ewentualna dyskusja na NT mogłaby być bardzo zagorzała, mając w pamięci obrazy z komisji. Aczkolwiek może jest to potrzebne, aby usiąść przy stole, sprawę przedyskutować, poddać sobie rękę i dojść do konsensusu. Tego życzę. Odnośnie relacji z sympozjum również wielkie dziękuję. To ogromny ukłon w stronę środowiska ratowniczego. W ten sposób również budujecie jakość, bo mądrego zawsze warto posłuchać. O tej jakości też rozmawialiśmy, pani Angeliko, w kontekście odcinka o public relations w medycynie przedszpitalnej. Właśnie to, że będziemy na sympozjum 9 naukowo-szkoleniowym sympozjum ratunkowym, to też pokazuje społeczeństwu, że nam zależy, że zależy nam na tym, żeby wsiąść w samolot i przylecieć z Oslo do Grudziądza i spotkać się tam z fajną ekipą. I to niech to będzie taka moja puenta do wypowiedzi dwóch panów, a ja was, koledzy, poproszę o to, żebyście podsumowali nasze dzisiejsze spotkanie, żebyście, tak jak chcecie najlepiej, powiedzieli, co najważniejszego dla was czeka nas wszystkich i was oczywiście w Grudziądzu, czego się możemy tam naprawdę spodziewać, co jeszcze nie wybrzmiało, no i może jakichś słów ciepłych kilka w komentarzy w stosunku naszych widzów i słuchaczy, którzy spotkali się dzisiaj z nami, również byłoby nam miło. Piotrze, może zacznij. Ja może zacznę, tak. No, ja powiem tak, że podsumowując to wszystko, to bardzo miło będzie nam się spotkać, przynajmniej z częścią z was na żywo. Ja zawsze podkreślam, że takie spotkanie na żywo jest dużo lepsze niż spotkanie online, dużo lepsze niż czatowanie, niż pisanie komentarzy gdzieś na internecie, czy jakaś dyskusja z komentarzami, ponieważ można wymienić jakby swoje doświadczenia, można porozmawiać i tak jak obecnie prowadzimy tą dyskusję, wymieniamy się własnymi doświadczeniami, fajne jest to, że można się właśnie spotkać z ludźmi i posłuchać też, prawda, ocenić i wyciągnąć wnioski, bo to jest właśnie najbardziej istotne. Dlatego ja podsumowując, no, bardzo się cieszę na spotkanie w tak zacnym gronie, bardzo się cieszę, że będziemy mieli tylu wykładowców. Ja się zawsze cieszę też na spotkanie właśnie tak jak tutaj z widzami NT Live, tak jak z widzami sympozjum, którzy generalnie zawsze podejdą, powiedzą, co im się podobało, co im się nie podobało. Raz na przykład na pewnym sympozjum dostałem komentarz, że słuchaj Piotrek, jak cię widzę z każdym rokiem jesteś grubszy, jest ciebie więcej, prawda? Więc to też jest takie sympatyczne, fajne, że rzeczywiście ktoś obserwuje mnie co roku i rzeczywiście w jakiś sposób, no też konstruktywna krytyka, jak najbardziej, no tak, przyjąłem i zgodziłem się z nią. Natomiast patrząc na to po prostu, o czym też rozmawialiśmy, że tą jakość powinniśmy budować, prawda? Natomiast też powinniśmy szanować siebie nawzajem przede wszystkim, powinniśmy mieć dystans do tego, co robimy i no, wziąć pod uwagę może to, że czasami na nie wszystkie rzeczy mamy wpływ, prawda? I róbmy to, na co mamy wpływ, do tego, do czego no, jesteśmy tak naprawdę stworzeni i co robimy, prawda, na co dzień. I to może zmieni coś w dalszej kwestii, prawda? No bo to są takie najbardziej istotne rzeczy. Również chciałbym bardzo podziękować słuchaczom, podziękować wszystkim uczestnikom sympozjum, że chce wam się przyjechać, że chce wam się siedzieć na tych wykładach, chce wam się uczestniczyć w warsztatach, chce wam się dawać nam informacje zwrotne właśnie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, bo to też tworzy kolejne warsztaty i patrząc tutaj nawet na inne konferencje, czy kwestia właśnie tutaj wspomnianego, który się wypowiedział, Tomka Wyciszkiewicza właśnie, który też przez profil Ratownicy Ratownikom się wypowiadał, który też właśnie robi forum w Legnicy, na którym będę miał przyjemność też występować, czy nawet konferencja w Wiśle, którą jako Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych organizujemy na jesieni, 5. Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, to na każdym, można by powiedzieć, z tych imprez dla nas ta informacja zwrotna od uczestników jest bardzo istotna,
ponieważ przygotowując kolejny program, my nie przygotowujemy tego dla siebie, prawda? Tylko zawsze staramy się to przygotować dla Was. Dlatego mówię, no tutaj w Grudziądzu też zawsze dla nas najważniejszymi osobami są uczestnicy i chcemy, żebyście się bawili dobrze i żebyście mieli tą porcję wiedzy odpowiednią. Dzięki, świetnie. Takie podsumowanie to naprawdę wielka rzecz. A jak podsumuję dzisiejsze nasze spotkanie, które właśnie pomału zbliża się do końca i też niech będzie takim otwarciem tego wszystkiego, co czeka nas już w przyszłym tygodniu ze strony Klaudiusza. Słucham. No, tutaj myślę, że Piotr bardzo ładnie ujął, myślę, że przypisuję tam też, że to są moje zdania, natomiast pierwsza sprawa i to też tak na koniec, chociaż Jacek mówił, że się będzie krótsze spotkanie, widzę, że już 2 godziny rozmawiamy, nie jesteś niesłowny w tej kwestii. Natomiast myślę, że z tego spotkania też taki wniosek jest, że warto też na którymś z kolejnych odcinków zaplanować spotkanie dotyczące samorządu ratowników medycznych, to na pewno. Myślę, że tutaj też zainteresowanie będzie spore w tym zakresie. No i druga rzecz właśnie odnośnie też tutaj tego projektu, myślę, że to też będzie ciekawe. Natomiast ja też z mojej strony w imieniu całego Komitetu Organizacyjnego chciałbym bardzo podziękować i wszystkim uczestnikom. Też bardzo doceniamy, że im się chce, jak to Piotrek wspomniał. Też się cieszę na dzisiejsze spotkanie i tutaj na te komentarze. Zawsze też jesteśmy otwarci do dyskusji. Myślę, że wszyscy chcemy to, aby system lepiej funkcjonował i ta jakość systemu była lepsza. I myślę, że też takie właśnie spotkania jak dzisiaj, jak całe sympozjum, to myślę, że to też tutaj jakby jest takim rzuceniem kamyczku tak naprawdę do tego jeziorka, żeby było lepiej, ale bardzo serdecznie zachęcam do oglądania najlepiej na żywo i rozpoczęcia i debaty na temat samorządu ratowników medycznych, również w późniejszym czasie do tego, co tam Jacek będzie szalał i nagrywał, rozmawiał, wywiady. Myślę, że też to może być bardzo, 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 bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę na to spotkanie, nie umiem się już doczekać, spotykamy się za tydzień, niecały tydzień. No i już teraz tak naprawdę zapraszam na kolejne spotkanie za rok 10. jubileuszowe. Tutaj widzę komentarz Tomka. No Tomek, muszę się z tobą zgodzić, że to jest prawda. Że kwestia światła, tak? Kwestii światła. Także tutaj jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w Grudziądzu fizycznie, osoby, które uczestniczą, ale widzimy się też u Ciebie, Jacku, na profilu sympozjum ratunkowych i już zapraszam na kolejne 10. jubileuszowe sympozjum, które odbędzie się za rok, również w maju, jak zawsze co roku i jak co roku w Grudziądzu. To jest taka chyba najcudowniejsza puenta, jaką można byłoby zastosować i cieszę się bardzo, że ona właśnie padła. Ja tylko dodam, drodzy widzowie i słuchacze, od siebie, zapewnię Was wszystkich, jeżeli będziecie Państwo z nami, będziecie oglądać i słuchać zarówno debaty, wywiadów i wystąpień, to piszcie w komentarzach Wasze pytania do widzów, przepraszam, do gości, do których z mikrofonem będziemy podchodzić. Obiecuję Wam, że te pytania, które będziecie zadawać właśnie online, ja je będę kierował bezpośrednio, czy to będzie jeden pan profesor, czy drugi, czy trzeci pan doktor, nieważne, obiecuję, że te wszystkie pytania zostaną zebrane i wpadną do konkretnych adresatów. Jestem Wam, drodzy widzowie, niezmiernie wdzięczny za Waszą obecność. To był 89. odcinek NT Live. To jest niesamowite. Już pracujemy z fajną ekipą nad 100. odcinkiem. To dopiero będzie petarda, ale to, co powiedział dzisiaj Klaudiusz i o samorządzie, i o jakości, i o ustawie, o karetce, i o tym, co powiedział Piotrek.
jest o czym rozmawiać i mam nadzieję, że dzięki temu, że Państwo będziecie z nami, będziecie nas słuchać, będziecie komentować, będziecie udostępniać wydarzenia związane z Ente-Life, no to będziemy robić dalej swoją robotę. Tak więc z mojej strony to wszystko. Jestem bardzo wdzięczny za dzisiejsze przyjęcie zaproszenia zarówno Piotrowi, zarówno Klaudiuszowi. Wiem, że macie panowie ogromnie dużo do zrobienia przed tym Grudziądzem, ale cieszę się, że już za kilka dni spotkamy się właśnie tam. Życzę Wam bardzo miłego wieczoru. Drodzy Państwo, to był, jak już wspomniałem, 89. odcinek Ente-Life. Moimi gośćmi był pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny. Dziękuję Ci, Klaudiuszu. Dziękuję bardzo. I był z nami również pan magister Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora SPZOS Sosnowiec, akademik, również wykładowca, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Zarządu Ratowników Medycznych. Dobrze powiedziałem? Dobrze, Jacku, jak najbardziej. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję wszystkim Państwu. Kłaniam się nisko, drodzy Państwo, śledźcie nasze informacje, śledźcie wydarzenia, które będą się pojawiały przez najbliższe dni, a szczególnie te spędzone w Gdańsku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a to był Ente-Life. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.